Może i dobrze się stało, że on przestał widzieć. Bo gdyby on nie miał tej dolegliwości, to myślę, że wziąłby tabletkę na ból głowy i by nawet na ten SOR nie pojechał. I mógłby nawet umrzeć któregoś pięknego. On by na pewno umarł tego dnia. To nawet dla mnie absolutna nowość, że w soczewkach do basenu raczej Soczewka nie jest dla wchodzimy. ludzi. Nie raczej. Nie wchodzimy. Dobrze, nie wchodzimy. Błagam. Nie. Nie wchodzimy. Okej. Nie wolno. Kara Okej. śmierci. Nie wolno. To jest wyrok. W ciągu nocy, wyobraź sobie, w nocy taki mały robaczek przejdzie od jednej końca poduszki do drugiej. Idziesz do okulisty i ci mówi, żebyś spała oddzielnie ze swoim partnerem. To jest dopiero radocha. To jest dopiero medycyna 5-0. Właśnie mi powiedział, że ma żonę niewidzącą w trakcie zabiegu, że ma 2 małych dzieci i kredyt na mieszkanie. Jeżeli on nie będzie widział, to popełni samobójstwo. To są takie momenty, że człowiek, gdyby nawet był, nie wiem, jakim ateistą, jakim walczącym ateistą, to się zaczyna modlić. Naprawdę. Dziś moim i waszym gościem jest kobieta wyjątkowa. Profesor Agnieszka Kamińska. Specjalista chorób oczu, retynolog, mikrochirurg z ponad 25-letnim doświadczeniem zarówno klinicznym, jak i naukowym. Kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także ordynator oddziału. Założycielka i właścicielka Szwedzka Klinik. Dzień dobry. Agnieszka, dziękuję Tobie bardzo za to, że przyjęłaś to zaproszenie i że dziś będziemy miały okazję porozmawiać o chorobach cywilizacyjnych oczu. Bardzo czuję się zaszczycona i dziękuję za zaproszenie. Nie mogłam się doczekać. Jestem pełna emocji. Ja też. To może zacznijmy od tego, czym są te choroby cywilizacyjne oczu, jak duża jest skala problemu, zjawiska tego i jaki odsetek społeczeństwa dotyka. To jest w tej chwili problem choroby cywilizacyjne, nie tylko oczu, ale w ogóle choroby cywilizacyjne. Mamy na myśli choroby, które powstały z powodu rozwoju cywilizacji, a więc choroby naczyniowe przede wszystkim. Choroby układu oddechowego, przecież kiedyś nie było astmy, dzisiaj jest, alergie, choroby autoimmunologiczne. To są wszystko grupy chorób, które narodziły się, powstały, rozwinęły się i rozwijają się u osób coraz młodszych z powodu właśnie rozwoju cywilizacji. A ponieważ mówimy, że oko to jest taki najmniejszy narząd o największej liczbie chorób, to właśnie oko jako soczewka, dosłownie jak soczewka skupia te wszystkie choroby, o których wspomniałam, a zwłaszcza choroby naczyniowe w sobie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że oko jest świetnie ukrwione i ma ogromny przepływ naczyniowy, większy niż jest w wątrobie. A więc w takim malutkim narządzie mamy duży przepływ, dużo krwi przepływa, a więc też wszelkie problemy związane z chorobami naczyń, jak na przykład nadciśnienie tętnicze, jak na przykład zakrzepy naczyń, czy chociażby miażdżyca. Więc jeżeli pacjent ma nadciśnienie tętnicze, jeżeli ma podwyższony cholesterol, jest otyły, a nie daj Boże jeszcze przyczepia się do niego cukrzyca, czyli tak mamy pełen zespół X, zespół metaboliczny, no więc mamy pacjenta, który będzie miał chore oczy na 100%. To nie jest pytanie czy, tylko kiedy rozwiną się u niego objawy. I myślę, że mało osób nadal, nie tylko wśród pacjentów, ale i wśród lekarzy, nie do końca ma tego świadomość. To jest trochę też taka zaszłość, że okulistyka w naszem kraju, w ogóle w tym bloku komunistycznym, kojarzyła mi się, przynajmniej jak pamiętam, ja byłam okularnica, bo ja byłam jako dziecko, miałam takie grube okularki, to kojarzyła mi się taka pani okulistka gdzieś w tej ciemni, dobierająca okulary i właściwie na tym się kończyła nasza wiedza na temat okulistyki. Nie było możliwości też związanych z brakiem sprzętu, diagnostyki, różnego rodzaju. Dzisiaj to jest obłęd. Możemy dzisiaj wszystko zobaczyć w pikselu na siatkówce, zobaczyć najdrobniejsze naczynko i przepływ w tym naczyniu. Mamy ogromną broń w ręku, ogromne możliwości i dlatego zaczynamy rozumieć, że oko jest nie tylko już zwierciadłem duszy, ale też ciała. Powiedz mi, czy to prawda, że badanie okulistyczne pozwala wykryć objawy ponad 270 chorób ogólnych
I okulistycznych, Nie liczyłam. nieinwazyjnych. Nie liczyłam, Boże. Ale jak się uczyłam do specjalizacji, do egzaminu, to myślę, że ich było nawet więcej, bo wtedy dopiero wszystkie te choroby należało się z nimi zapoznać drobiazgowo. Tak, istotnie jest mnóstwo chorób. Może nie wiem, czy 270, ale na pewno wiele chorób, istotnych chorób ogólnoustrojowych widzimy w oku. Czyli może być tak, że przychodząc do okulisty, dowiemy się albo zostaniemy skierowani do wielu innych specjalistów Oj, i tak. dopiero się dowiemy o tym, że coś nie działa. Oj tak. Oczywiście nie zawsze, nie każdy okulista w ten sposób bada. Nie każdy okulista jest nastawiony tak holistycznie. Ja to uwielbiam, ponieważ ja w ogóle okulistyka trochę wyszła przypadkiem. Ja miałam być kardiologiem, więc gdzieś to wszystko, ta interna, ten całokształt, człowiek jako całość, gdzieś to we mnie siedzi i jakby pacjent wchodzi i mówi coś o dolegliwościach okulistycznych, a ja już wiem, na co on jest chory, bo ja już wiem, że on ma problem z tarczycą, ja już wiem, że on ma problem z krążeniem i tak dalej, i tak dalej. Więc istotnie na dnie oka możemy bardzo dużo rzeczy zauważyć, dużo zmian, ponieważ oko jest takim, jak przez dziurkę od klucza możemy zajrzeć do mózgu. Oko jest wypustką mózgu, to jest tkanka nerwowa i te naczynie, które widzimy na dnie oka, to pacjent ma w głowie. Jeżeli ja przychodzę i widzę nawet młodą osobę, która ma naczynia tętnicze pozaciskane, one są takie przykurczone, siatkówka jest blada, ten słup naczyniowy w tych tętniczkach jest taki ledwo. Ja się pytam, czy pan, pani ma jakiś ciężki czas w życiu, czy pani jak... I pacjent nieraz na mnie patrzy i zaczyna płakać. Tak, bo zmarł mi ktoś bliski, bo przeżywam traumę rozwodu, bo mam ciężko chore dziecko. I to widać. I to widać. Widać anemię, widać choroby krwi, tak? Czyli przerzuty nowotworów widać. Widzimy bladą siatkówkę, pacjent ma niedobory żelaza i tego typu rzeczy my wyłapujemy. Ja to widzę, bo widzę pacjenta, który ma na przykład na dnie oka widzimy złogi cholesterolu. I ja go pytam, proszę pana, jaki pan ma poziom cholesterolu? A ja nie wiem. Przecież to nie... A to boli? A ja mówię, nie boli, ale na to się umiera. O matko, przyszedłem do okulisty i mi mówią o śmierci, a miało być tak miło. Więc czasami tych pacjentów trzeba trochę postraszyć i trochę im uświadomić, że trzeba sprawdzić cholesterol. A kiedy pan mierzył ciśnienie tętnicze? Ja mam dobre ciśnienie. Tak? To ja poproszę panią, żeby przyszła i zmierzyła ciśnienie. Przychodzi pani pielęgniarka, 180/100. A to tak, a kiedy pan mierzył ostatnio ciśnienie? Nie pamiętam. Przypadek z mojego życia, trochę prywatnego, trochę zawodowego. Jak właśnie robiłam remont na Szwedzkiej w klinice i robiłam salę zabiegową, meble, stolarz, który wykonywał te wszystkie rzeczy, no już właściwie miał pracę skończyć i do mnie dzwoni, mówi, pani Agnieszko, ja dzisiaj nie przyjadę na montaż, bo ja się bardzo źle czuję. Ja mówię, dobrze, nie ma problemu. Dzwoni do mnie za godzinę. Wie pani co, ale ja trafiłem na SOR w Międzylesiu, tam gdzie pani pracuje i wie pani co, niech pani na mnie zerknie, bo ja zaczynam źle widzieć. A czekam na lekarza jeszcze. Ja mówię, dobrze, proszę do mnie wejść na oddział. Akurat skończyłam operację, zapraszam pana. Ja pacjenta badam i mi robi się słabo. Otóż młody człowiek, 40 coś, 2, 3 tego typu. Ciśnienie. Ja mówię, proszę pana, czy panu na SOR-ze jeszcze nie zmierzyli? No nie, bo ja dopiero się zarejestrowałam. 220/130, przełom nadciśnieniowy i na dnie oka totalnie pozamykane naczynia, wybroczyny, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, a więc ekstremalna neuropatia nerwu wzrokowego spowodowana ciśnieniem tętniczym. Przełom nadciśnieniowy, pacjent ma zagrożenie życia. Więc ja w te pędy z lekarzem, biegiem na SOR, mówię, ten pan ma być ratowany natychmiast, bo on zaraz umrze. Pacjent nie leczył nadciśnienia. Bolała go głowa. Nie wiedział, nie łączył kropek. Nie łączył kropek. Nie poszedł do ale lekarza. pan miał brzuszko. Ja mówię, proszę pana, kiedy pan ostatnio miał jakąś aktywność fizyczną? Ćwiczył pan, biegał pan, poszedł pan na spacer. Przecież pan jest młodym człowiekiem, a pan ma brzuszko takie, no ewidentna nadwaga, tak? Więc Cały zespół metaboliczny.
Pewnie Dokładnie się tak, boi. dokładnie tak. On leżał w szpitalu tydzień. Zrobili mu pełną diagnostykę. Klasyczne, proste nadciśnienie tętnicze, niezwiązane z niewydolnością nerek, z chorobą tętnicy nerkowej, a więc nie jest to nic takiego skomplikowanego, czego czego nie można by czego uniknąć, czego nie można by przewidzieć. Czyli nie jest to jakiś ukryty guz chromochłonny, czyli jakaś głęboka diagnostyka kardiologiczna. Nie. Zwykłe, proste nadciśnienie. Gdyby ten człowiek zmierzył sobie tak po prostu. Skończyłem 40, raz w miesiącu mierzę ciśnienie. Więc może i dobrze się stało, że on przestał widzieć. Bo gdyby on nie miał tej dolegliwości, to myślę, że wziąłby tabletkę na ból głowy i by nawet na ten SOR nie pojechał. I mógłby nawet umrzeć któregoś pięknego. On by na pewno umarł tego dnia, nie któregoś pięknego, bo on by miał udar. On już miał objawy udarowe, bo on zrobił się cały blady i on jak do mnie mówił, to już mówił dziwnie i już widać było, że zaczyna się. To było nie za 5:12, to było za 3 sekundy 12, dosłownie. Więc to jest przykład, że my jesteśmy całością. Coś Oko nie jest tak jak oko, ucho, narządy zmysłów. To nie jest coś, co gdzieś tam jest na boku, dobierzemy okulary z głowy. Jeszcze 100 lat temu w Polsce średnia długość życia wynosiła 48 lat. Na świecie O, to ja już powinnam nie żyć. ja też. Poniżej 40 lat. A obecnie średnia długość życia wynosi około 75 lat. Samo to nasuwa pytanie, czy może być tak, że wiek działa jako czynnik ryzyka chorób oczu i jeśli tak, czy to jest nieuniknione? Tak. Tak, wiele chorób pewnie w dawnych czasach nie miało szansy się ujawnić. Nieraz się śmieję do pacjentów, mówiąc, kiedy narzekają, że właśnie gorzej widzą. Ja mówię, przepraszam bardzo. Wiek Chrystusowy to jest 33, a potem co Bóg da. To pamiętam, jak kiedyś na USG piersi pan doktor, ja tam dociekliwie dopytywałam jakieś rzeczy, on mówi, niech pani już nie wymyśla, powiedziałam, że wszystko jest dobrze. A poza tym naprawdę wystarczy już się cieszyć, bo 100 lat temu w tym wieku to już pewnie pani by nawet nie żyła. No. Bo ja właśnie powiedziałam, że przecież statystyki, że właśnie tak rośnie ilość zachorowań na te nowotwory piersi. No i on właśnie skomentował, że 100 lat temu to już nie żyła. Nie rozwinęłyby się. To prawda, wiele chorób oczu i chociażby w tej chwili bardzo powszechna choroba, to jest plaga. AMD. Więc zarówno postać sucha, jak i wysiękowa obserwujemy lawinowy wzrost tej choroby. Pewnie kiedyś by 48 lat, no to tych chorób by nie było. Nie byłoby być może jaskry, która rozwija się też tak po 40 którymś tam powiedzmy roku życia. Nie wspomnę o zaćmie, która jest typową chorobą wieku podeszłego. I wiele innych chorób naczyniowych. Większość chorób plamki dotyczy osób po 50 roku życia. Więc istotnie, myślę, że kiedyś, 100 lat temu, ludzie mieli lepszy wzrok, właśnie dlatego, że żyli krócej. Jakkolwiek są pewne choroby, które są związane z dziedziczeniem genetyczne i nie tylko są związane z wiekiem, a ten czynnik wieku oczywiście do tego się dokłada, tak? No dobrze, to dłuższe życie, ale też wiemy, że i niewłaściwa dieta i niewłaściwe oświetlenie. Spędzamy bardzo dużo czasu przecież w środku, w pomieszczeniach. Używanie ekranów, zatrute środowisko, to są wszystko elementy życia człowieka współczesnego. Cywilizacyjnie nigdy nie mieliśmy okazji, ewolucyjnie nigdy nie mieliśmy okazji się przystosować do takich warunków. Czy to oznacza, że my będziemy mieli coraz mniejszy wpływ na zdrowie naszych oczu? To tylko zależy od nas. Znaczy, i zależy, i nie zależy, bo na pewne rzeczy, jak zanieczyszczenie środowiska, no my nie mamy wielkiego wpływu, tak? No bo jaki ja mogę albo ty mieć wpływ, jaka będzie emisja dwutlenku węgla, jaka będzie dziura ozonowa i co będziemy wpuszczać do rzek. Ale mamy wpływ na to, co jemy. Ale mamy, tak, chodzi o te nasze małe ojczyzny.
żebyśmy robili tu i teraz, bo na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Na to mają wpływ osoby rządzące, politycy. Oczywiście możemy na nich wpływać jak najbardziej, ale to nie jest taki wpływ, o którym ty myślisz. I ja też jakby chcę to powiedzieć. Nam chodzi o taki wpływ codziennie, każdego dnia, tu i teraz. To są codzienne wybory. Mówimy, że życie jest sztuką wyborów, ale tych wyborów każdego dnia. Wstaję i pytanie, czy ja zacznę dzień od kawy, czy ja zacznę dzień od smacznego śniadania i zdrowego, czy ja zacznę dzień od parówki, co ja podam swojemu dziecku na śniadanie, jakiego wyboru dokonam będąc w sklepie, czy kupię to, czy kupię coś innego, czy ja wieczorem pójdę pobiegać, czy ja rano przejdę się na spacer i tak dalej, i tak dalej. I to my na to mamy wpływ. Czy sięgnę po papierosy, czy sięgnę po alkohol. Więc my mamy na to wpływ. Nasze życie zależy od nas. Oczywiście są choroby, są sytuacje, które zdarzają się i nie jesteśmy w stanie ich ani przewidzieć, ani nad nimi jakby zapanować, kontrolować, ale 90% chorób mamy na własne życzenie. I bardzo mi zależy, żeby właśnie tu u ciebie, bo wiem, że wiele osób cię słucha, ogląda i podziwia, żeby to wybrzmiało, że my mamy wpływ na nasze życie. My jesteśmy panami swojego losu i my pracujemy na naszą starość. Jeżeli bardzo kochamy swoje dzieci, a w to nie wątpię, każdy swoje dziecko kocha, to myślmy o tym, jaką starość te dzieci będą miały z nami. I już dzisiaj pracujmy na to, żeby nasze dzieci nie musiały się z nami męczyć, kiedy będziemy niepełnosprawni, nie będziemy mogli się swobodnie poruszać, bo będziemy otyli. Przecież możemy ćwiczyć, możemy się starać, możemy o siebie dbać. To jest wybór każdego dnia. To jest wybór, absolutnie wybór każdego dnia. Czy zjem cukierka, ciastko, czekoladkę, coś, czy zjem jabłko, czy zjem owoc, czy zjem warzywo. To wszystko zależy ode mnie. To o jakich zmianach, o jakich nawykach mówimy, jeśli chcemy zapobiec powstawaniu na przykład jaskry albo na przykład, nie wiem, właśnie zwyrodnienie plamki? Tak, więc jeżeli chodzi o zwyrodnienie plamki, to jest taka sztandarowa choroba, na którą wpływ mieć możemy. Bo mówimy o kilku czynnikach, które predysponują do rozwoju tej choroby. Oczywiście czynnik genetyczny też. Ale to jest tylko jeden z wielu, natomiast najmniej znaczących. Czynnik stresu oksydacyjnego, czyli to, co ty mówiłaś. Zatrute środowisko, żywność i stres w ogóle, w jakim my funkcjonujemy, czyli te napięcie nerwowe, poziom kortyzolu i tak dalej, i tak dalej. My to sprowadzamy do tak zwanego tematu stresu oksydacyjnego. To jest stres oksydacyjny jest pojęciem na poziomie komórkowym, czyli to, co tą komórkę neuroreceptorową czy fotoreceptorową w siatkówce bezpośrednio atakuje. Czyli wolne rodniki tlenowe i tak dalej, i tak dalej. To jest cała kaskada procesu, który jest procesem zapalnym. Ale też mówimy o wpływie czynników środowiskowych. Właśnie w przypadku AMD. Papierosy. To jest pierwsza rzecz. Jak pacjenci do mnie przychodzą i widzę, jest czasami dramat, jeśli chodzi o AMD. Dramat. Dlaczego dramat? Bo mamy niestety dwojoczu. Bo jakbyśmy mieli jedno oko, to byśmy zauważyli zmiany w tym oku natychmiast. A że są na narząd parzysty, to my widzimy jednym okiem i to drugie oko może bardzo chorować, a że to jest choroba, która się rozwija stopniowo, więc my się przyzwyczajamy. A mózg jest bardzo inteligentny, potrafi sobie poukładać obrazek. Mózg wyłącza oko słabsze. Dlaczego pacjenci jednooczni nawet samochodem jeżdżą? Mają prawo jazdy. Bo mogą. Dlatego, że tak mózg jest bardzo elastyczny, ale też nas potrafi bardzo oszukać i potrafi to chore oko wyłączyć. I przychodzi pacjent czy pacjentki, mówią, że w trakcie, jak makijaż pacjentka robiła, coś zauważyła. Albo wpadło coś do oka zdrowego i pacjent to oko zdrowe musiał przymknąć. I mówi, Boże, ale ja na to drugie oko w ogóle nie widzę. Przychodzi i ja mówię, no tak, ma pani bardzo zaawansowaną postać AMD. AMD, a co to jest AMD? I dopiero potem ten pacjent, który jest poinformowany i tak dalej,
I moje pytanie, czy pan pali papierosy, pani? No palę. Więc ja na pacjenta patrzę z absolutnie poważną miną, patrząc mu się totalnie prosto w oczy, mówię, od dzisiaj pan nie pali. Ale jak to? To jeszcze dzisiaj tylko wyjdę i mówię, proszę pana, czy pan rozumie, co ja mówię? Od dzisiaj pan nie pali, albo ja pana nie chcę więcej na oczy widzieć, bo ja pana nie będę leczyła, bo to nie ma sensu. Dlatego, że to, co ja będę się starała, to, co pan się będzie starał, koszty, jakie pan poniesie związane z pana leczeniem i tak dalej, to jest krew w piach. Czyli w przypadku akurat AMD palenie jest czynnikiem Absolutnie bardzo kluczowym. nie wolno. Absolutnie nie wolno. Ja nieraz z pacjentami żartuję. Mówię, proszę pana, lepiej, żeby pan kieliszek wina wypił, niż papierosa zapalił. Może na taki deal idziemy. Oczywiście czerwone, wytrawne z resveratrolem. Możemy się tak umówić. Więc tu jest szalenie istotne. Jeszcze musimy uważać, bo udowodniono jest, że najłatwiej jest jeden zły nawyk zastąpić drugim, więc żeby się nie okazało, że namawiamy do rzucania palenia. A zachęcamy do picia alkoholu. Bo będzie łatwiej, nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Jakkolwiek tak, no tutaj palenie papierosów to jest podstawowa rzecz. Druga sprawa, bardzo istotna, opalanie się. My dzisiaj zbieramy trochę żniwo, jeśli chodzi o AMD, tych czasów paręnaście lat temu, kiedy opalanie się było w modzie. Przecież za czasów jeszcze naszych rodziców wyjazd na Złote Piaski to był szczyt marzeń i taka opalenizna, to był taki w ogóle takie trendy to było wtedy. Na szczęście dzisiaj już to trochę to się zmieniło i my mamy świadomość, co znaczy UV, na czym polega jego działanie szkodliwe, przede wszystkim w kwestii czerniaków. I to chyba troszkę... Ilość czerniaków niezwykle wzrosła. To jest niezwykle, to jest niesamowite, ale też w oczach. Opowiedz o tym też. Zaraz o tym powiemy. Opalanie, promieniowanie ultrafioletowe niszczy komórki fotoreceptorowe siatkówki. Jeżeli już chcemy się opalać, bo poniekąd to opalanie też może nam się przydać słońce, i ma swoje zalety. Tak te słońce jest, ja kocham. Też. Ale róbmy wszystko z głową. Czyli okulary słoneczne, nie z bazarku, błagam, nie z bazarku, nie Muszą z bazarku. mieć filtry. Jezu, nie z bazarku. Nie z takiego sklepu gdzieś tam. Okulary muszą mieć filtry. Nie z Azji, z taniego sklepu online'owego, bo ładnie wyglądają. I dlatego, mają że fajny nie mają, napis no jeszcze, właśnie. Nie, muszą mieć nie mają mają filtrów. filtr. Musi mieć filtr. Najlepiej jeszcze polaryzację, filtr UV, wysokie filtry. To są też różne filtry. A więc u dobrego optyka kupione okulary, błagam, warto zainwestować. Czapka z daszkiem, chronimy się od słońca maksymalnie i wtedy jest okej. Wtedy jest okej. Więc to jest bardzo ważna informacja. Ale też przebywanie jednak na świeżym powietrzu przecież jest wskazane. A co jeśli jest upalny letni dzień? To co, ograniczamy w tych godzinach szczytu wtedy przebywanie na słońcu? Jeżeli możemy, czy... to ograniczamy. Jeżeli musimy, bo musimy pracować, bo musimy wyjść. To nawet nie jest kwestia dnia upalnego. Zima jest też, śnieg jest fatalny, bo on odbija bardzo. To jest, zimą łatwiej jest oparzyć sobie plamkę niż latem. Bo my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Latem, no słońce, wiemy, że jest słońce, musimy uważać, ale zimą... Czyli okulary... Okulary. Po prostu okulary to jest element niezbędny. Element niezbędny. Ja pamiętam swego czasu moja mama, która jak ojciec wychodził gdzieś tam, jechał do miasta załatwiać sprawy. Masz dowód rejestracyjny, masz prawo jazdy, masz portfel, masz klucze. Ja bym dzisiaj dodała, a okulary słoneczne masz, możesz jechać. To od dziś będziemy pamiętać, że okulary jednak tak warto zawsze mieć. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Tak, więc to, jeżeli chodzi o to AMD, jeszcze tylko dokończę Państwu, jest to w tej chwili epidemia XXI wieku. W Polsce jest już prawie 200 000 nowych zachorowań rocznie. U osób po 70 roku życia 40% populacji ma AMD stwierdzone, a niestwierdzonych nie wiem ile. Stwierdzone. Nieprawdopodobnie istotny problem społeczny. Ogromny problem społeczny. Postać wysiękowa leczy się zastrzykami. Przecież ty to wiesz najlepiej, bo przecież twoja babcia... Lat 98 jest pacjentką pani profesor. I leczy się. Dzielna jest. To jest naprawdę piękny przykład, że nie należy się bać, tylko należy działać.
Robimy wszystko, żeby I nasi dzięki temu ona jeszcze seniorzy, widzi. dokładnie, jak najdłużej. Bo Tak. Zastanawialiśmy się, że jednak Tak, jest to zabieg, że to jest męczące, tak. ale zawsze jednak Tak. myślimy, że wydłużamy jej jednak żywotność tych oczu. Zdecydowanie. Ja jestem absolutnie przekonana i pewna, że babcia by już dawno nie widziała. Dawno. Ponieważ AMD jest najczęstszą przyczyną niewidzenia, utraty widzenia i nieodwracalnej utraty widzenia. My sobie musimy, proszę Państwa, uświadomić pewne rzeczy, że w okulistyce są rzeczy, większość tych chorób jest nieodwracalnych. Jeżeli przyjdziemy wcześniej, jeżeli zrobimy odpowiednie badania, możemy to odwrócić, możemy to zmienić. Natomiast w sytuacji, kiedy jest za późno, niestety to są komórki nerwowe, to są komórki fotoreceptorowe. Tak jak mózgu nie możemy przeszczepić, tak i oka nie możemy przeszczepić. Tak jak kwestie na przykład poudarowe są nieodwracalne. Więc tak samo dokładnie wygląda to w oku, a więc musimy o to dbać, musimy o tym pamiętać, żeby odpowiednio robić badania, pilnować się co do diety, nie palić, nie opalać się. 2 razy P. Nie palić, nie opalać się. I inne również sprawy związane z utrzymywaniem zdrowych naczyń, czyli nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, cholesterol, święta trójca. Czyli krótko mówiąc, warto się badać. Jestem bardzo ciekawa też w ogóle, jak w Polsce wygląda sytuacja z badaniami. Jak często Polacy korzystają z badań okulistycznych. Podejrzewam, że jest tak samo źle jak ze stomatologią i z wieloma innymi dziedzinami. Jest gorzej. No tak, bo Bo tutaj ząb czasami na szczęście zaboli. I nawet ten lęk przed stomatologiem niestety musi zostać pokonany, bo to boli. Tak, a oko często nie Oko boli. nie boli. I to, co powiedziałam, niestety jest parzystym narządem. Bo gdyby było jedno, byśmy te dolegliwości wyłapywali wcześniej. Dziękuję Ci za to pytanie, bo to jest bardzo ważne pytanie, które nie ukrywam, dla mnie jest ważne, znaczy sytuacja jest dla mnie frustrująca i trochę ja się zawsze tym emocjonuję. Dlaczego? Proszę Państwa, jeżeli chcemy powiedzieć tak, proszę zrobić na ulicy, zróbmy wywiad. Proszę zrobić badanie mammografii. Czy pacjentka będzie wiedziała po co? Tak, bo my wiemy, że mammografia po co? Rentgen klatki piersiowej, rentgen płuc, wiemy, że to nowotwór płuca, tak? Więc wykluczamy, nie wiem, gruźlica, może, to jest taka wiedza powszechna. A jeżeli ja bym powiedziała do pacjenta na ulicy, proszę pana, proszę zrobić badanie OCT. ChatGPT. Prawda? No właśnie. Proszę Państwa, to jest brak wiedzy, który jest tak bardzo bolesny, bo ja widzę skutki, ja widzę ludzi, którzy ślepną. A najważniejsza wiedza to jest wiedza o naszym zdrowiu. O naszym warunkuje zdrowiu. Wszystko. Ależ oczywiście i mamy sprzęt w okulistyce i on już jest naprawdę pod strzechą. Naprawdę. To nie jest tak, że jak kiedyś tylko w dużych miastach, dużych klinikach. Naprawdę nie. Badanie OCT, optyczna, koherentna tomografia. Badanie, które trwa 3 minuty? No może 5, jak się pacjent wierci. Niebolesne, nieinwazyjne. A daje niesamowitą Wszystko wiedzę. wiemy, wszystko wiemy w ciągu chwili. Pacjent do specjalnego aparatu wkłada głowę, podpórka, siedzi wygodnie. Proszę patrzeć w zielony krzyżyk, patrzy. Drugie oko, patrzy. Dziękuję. Wiemy, jak wygląda plamka. Wiemy, jak wygląda tarcza nerwu wzrokowego, czyli wiemy, czy pacjent ma jaskrę, czy nie ma. I nie musimy pacjenta katować pomiarem ciśnień, pól widzenia, wszystkiego, co kiedyś się wykonywało. To oczywiście to też należy wykonać, ale to nie jest już takie najważniejsze. My widzimy na poziomie komórkowym, jak wygląda grubość włókien nerwu wzrokowego i jakie są ubytki na piksele. I to jest dostępne. Nawet jeżeli pacjent musi chwilę poczekać w przychodni państwowej, bo musi. Nie zrobi tego od ręki. Od ręki może iść do gabinetu prywatnego. Ale proszę Państwa, to jest badanie, które mniej więcej cena w Warszawie to jest 250 zł. 200, między 200 a 300, to są takie widełki. Ja celowo mówię o tej cenie, bo to nie jest kwota, która by nas zabiła.
To nie jest kwota, która jest nieosiągalna nawet dla osób o mniej bogatych portfelu. portfelach. Naprawdę raz na jakiś czas, to nie jest badanie, które musimy wykonywać raz w tygodniu, ale to jest badanie, które dobrze by było wykonać raz na 6 miesięcy. Więc Proszę, nawet. i to rozwiązuje wszystko, bo badanie OCT pokaże nam, w jakim stadium jest choroba i czy może w tym oku się kiedyś ta choroba rozwinąć. To jest tak proste, Fenomenalne. dlatego ja się tak bardzo tym emocjonuję, bo my mamy pod ręką narzędzia, tylko nie mamy wiedzy. I to, o czym się dzisiaj nie mówi, a powinno się o tym krzyczeć. Bo łatwiej jest zabezpieczyć pacjenta i wykonać badanie profilaktycznie, niż płacić potężne pieniądze na leczenie później. Ponieważ leczenie, są programy lekowe dedykowane do leczenia wysiłkowej postaci AMD, które pochłaniają potężne pieniądze. I to leczenie jest szalenie kosztowne. Naprawdę. Mało który kraj jest w stanie udźwignąć finansowo programy lekowe, jeśli chodzi o leczenie wysiłkowej postaci AMD. A wystarczy tak niewiele. Środowiska longevity cały czas zwracają uwagę rządów na to, że inwestując w profilaktykę, w prewencję, można znaczne środki oszczędzić dla państwa, później na kosztowne, inwazyjne leczenie. Tutaj, jeżeli chodzi o okulistykę, to jest sztandarowy przykład, tak namacalny, to jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Naprawdę ja zachęcam państwa, OCT, optyczna koherentna tomografia. To w takim razie już jak tak pięknie podziałałaś na wyobraźnię, dlaczego te badania są tak ważne. Chciałabym, żebyśmy przeszły od narodzin. Jak często powinniśmy odwiedzać okulistę? Opowiedz troszkę o tym. I na co zwracać uwagę? Tak. Oczywiście wszystko też zależy od tych właśnie narodzin, w jakich one są warunkach, w jakim stanie dziecko się urodziło, w którym tygodniu ciąży. Przebieg ciąży. Przebieg ciąży. To ma wszystko ogromne znaczenie, bo przecież jest mnóstwo chorób wrodzonych, chociażby toksoplazmoza wrodzona. Jak matka była w tej ciąży prowadzona, na co ona chorowała, różyczka, mnóstwo różnych rzeczy. Natomiast każde dziecko powinno być zbadane już w 6. miesiącu życia, kiedy zaczyna wodzić, prawda? Kiedy pokazujemy dziecku zabawkę i widzimy, nawet już 4-miesięczne dziecko, już, prawda, wodzi wzrokiem, to powinien być pierwszy test w domu zrobiony. Jak dziecko reaguje? Czy rozpoznaje twarze? Czy się uśmiecha? Czy wodzi wzrokiem za zabawką? Czy rozpoznaje kolory? Bo na pewne kolory dziecko reaguje żywiej, na przykład czerwony, pomarańczowy, żółty. Dziecko reaguje tak emocjonalnie bardziej, na inne kolory łagodniej. Więc chociażby to. No i też specyficzne, charakterystyczne badanie refleksu z dna oka. Jeżeli poświęcimy dziecku czy telefonem, tak jak chcemy robić zdjęcie, to widzimy refleks z dna oka. Czy on jest różowy, czy on jest szary. Jeżeli jest szary, no to jest natychmiast konieczność kontaktu z okulistą, natychmiast, no bo zazwyczaj to jest... Czy pediatrzy to sprawdzają? Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest lekarz rodzinny, pediatra jak najbardziej, czy neonatolodzy, ale warto jednak mimo wszystko pójść do okulisty, bo każdy z nas jest na coś wyczulony. Pediatra będzie wyczulony w jedną stronę. Ortopeda będzie patrzył na, czy dziecko ma stawy biodrowe, a okulista będzie patrzył właśnie na to. Warto zobaczyć, jak wygląda dno oka u dziecka, zwłaszcza przedwcześnie urodzonego, pod kątem retinopatii wcześniaczej. To jest też bardzo ważny problem. To jeżeli dziecko się urodziło i nie wykazywało żadnych niepokojących objawów i pediatra też nie skierował, to kiedy już krytycznie absolutnie warto pierwszy raz z dzieckiem pójść do okulisty? No mówię, 4-6 miesięcy. Okej, a później następne badanie? Później są... Jeżeli to pierwsze badanie okaże się, że jest wszystko w porządku, jest prawidłowe, to kolejne badanie w momencie, kiedy dziecko idzie do przedszkola i zaczyna poznawać literki. Ale zanim jeszcze dojdziemy do przedszkola, bardzo dużo w tej chwili zauważamy. Ja patrzę u siebie właśnie w klinice, gdzie mamy tą okulistykę dziecięcą i mnóstwo przychodzi dzieciaczków z zatkanymi kanalikami. Łzawienie, ropienie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale
Kiedyś tego było mniej. Może jest dzisiaj większa rozpoznawalność, może na to zwracamy większą uwagę. A więc zbadanie dziecka, czy dziecko nie ma wydzieliny ropnej wokół, czy nie ma obrzęku kanalika łzowego. To jest tutaj w kąciku oka. A więc trzeba się przyjrzeć i pójść, zbadać, zobaczyć, bo wystarczy chociażby masaż tego kanalika, żeby udrożnić przepływ i żeby nie ropiała wydzielina, nie ropiały łzy, które zalegają w sposób niekontrolowany. Więc jakby to są takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o dzieci, a później kwestia przedszkola, tak? Trzeba zobaczyć, sprawdzić już wtedy pierwszą ostrość wzroku u dziecka. W tej chwili dzieci mają naprawdę, to jest zupełnie inny świat niż nasze czasy okulistyczne, gdzie ja się bałam okulisty. Dzisiaj już nie. Dzisiaj dzieci mają pełen komfort badania, bo mamy aparaturę, która troszkę działa, może inaczej, trochę wygląda jak przysłowiowa policyjna suszarka. Czyli podchodzimy do dziecka z pistoletem, strzelamy, tutaj misiu tego, cyk i mamy wynik. Grubości rogówki, wady wzroku, ciśnienia wewnątrzgałkowego, bo też bardzo ważna sprawa, jaskra wrodzona, żeby to wykluczyć. Więc dzisiaj dziecko, zanim się zorientuje, że może jest już badane, no to już jest po wszystkim. Oczywiście, jeżeli coś znajdziemy nieprawidłowego, no to wtedy jest dalsze badanie. No i wtedy rzeczywiście trzeba wykonać jeszcze szereg innych badań diagnostycznych. Kolejne badania, szkoła. Na szczęście pilnujemy tych wszystkich przesiewów, tych różnych tam, prawda, grup wiekowych, gdzie dzieciaki mają w szkole sprawdzaną i słuch, i wzrok, i bardzo dobrze. Bo w tej chwili też kolejna choroba cywilizacyjna to jest krótkowzroczność szkolna. Ponieważ dzieciaki myślę, że już chyba 3. roku życia, jak tylko paluszkami operują, to już dostają tablety, takie te gry różne tutaj. Ekrany. Ekrany. Ja już mam 22-letnie dziecko, więc już trochę wyrosłam, więc dziękuję za podpowiedź, ale ja nieraz tak jak gdzieś wyjeżdżam, patrzę na lotnisku, czy gdzieś jak te dzieciaczki sobie siedzą i one mają przed nosami już. Zahipnotyzowane. Tak. Już. To się zaczyna i tak na oko widzę, że ten dzieciaczek ma 3-4 latka, nie więcej. I to już się zaczyna. No właśnie, coraz głośniej się mówi o tym, że Tak. jest bardzo dużo negatywnych Tak. skutków takiego wczesnego Tak. dostępu u dzieciaczków do ekranów. Natomiast nawet ci bardzo świadomi rodzice czasami od czasu do czasu korzystają z tego narzędzia Tak. właśnie w sytuacjach wyjątkowych, chociażby na przykład Tak. na lotnisku, żeby Tak. przetrwać. Przetrwać. Ale to jest bardzo ciekawy temat Tak. i bardzo dużo na ten temat jest informacji fejkowych też w kontekście właśnie tego niebieskiego światła. I opowiedz troszkę o tym, proszę. To, co na pewno nie jest fejkowe, co jest absolutnie potwierdzone, to jest rozwój wady wzroku, czyli krótkowzroczności szkolnej spowodowanej pracą z bliska. Im mniejszy ekran, tym gorzej. My nie widzimy tego, nie dostrzegamy mikrodrgań ekranów i tych czcionek, które one cały czas wykonują ruch nastawny i patrząc z bliska, my ciągle napinamy akomodację. U dzieci dochodzi do takiej sytuacji, że one mają tak zwany skurcz akomodacyjny. Dziecko nie jest w stanie w szkole się skupić, nie jest w stanie, boli go głowa, czuje się zmęczone. Takie dziecko, które ma taką ukrytą wadę wzroku spowodowaną skurczem akomodacyjnym od telefonu, wieczorem jest tak zmęczone, jakby przekopało tonę węgla. Bo mózg tak się zmęczył. Tak, Fenomenalne. tak. Te dzieci mają ogromne obciążenia. Stąd biorą się niekiedy u dzieci depresje, nerwice, takie reakcje. Podobno do ADHD pewnie. Chciałam to powiedzieć dokładnie, tylko to jest duże słowo ADHD, Tak. a nam chodzi o takie reakcje nerwicowe tak naprawdę, bo one są zmęczone, one odreagowują. A jeżeli chodzi o informacje fejkowe, no to co do wpływu światła niebieskiego, może nawet nie tyle jest to fejkowa informacja, co nie do końca zbadana, bo ja przepraszam, ja pamiętam, jak komórki weszły do Polski. Ja byłam wtedy na studiach 30 lat temu. Więc to jest jeszcze za krótki czas, żebyśmy mogli zrobić
takie pewne, precyzyjne badania naukowe, na których moglibyśmy ewidentnie się oprzeć, że tak, ten ekran, te niebieskie światło, ale wiele badań dotyczy na przykład zaburzeń snu, bo to tak, Udowodniono. to jest udowodnione. To jest udowodnione. Natomiast noszenie tych okularów blokujących niebieskie światło w ciągu dnia wciąż nie ma badań, które by potwierdziły, że to ma sens, tak? No tak. No tak. Pytanie jeszcze też o ich doskonałość, o ich skuteczność. Tu jest temat otwarty. Źródło. Dokładnie. Ja myślę, że to jest pieśń przyszłości, bo to gdzieś zostanie z całą pewnością rozpracowane i coś z tym musimy zrobić. No oczywiście ja myślę o naszych dzieciach, o młodzieży, o studentach, którzy uczą się teraz już mniej z podręczników, a więcej właśnie korzystając z ekranów. To prawda. I człowiek poszukuje rozwiązań, co tu zrobić, żeby pomóc. Czy okulary blokujące niebieskie światło, czy może suplementy, czy może właśnie to, że muszą wychodzić częściej na zewnątrz i patrzeć i w dal, czyli krótko mówiąc, to przebywanie na świeżym powietrzu ma swoje zalety również dla naszego wzroku. Absolutnie tak, zdecydowanie. Natomiast to jest też ważna taka informacja i ważna podpowiedź z twojej strony, ponieważ nasze dzieci 20-letnie dzisiaj, za 20 lat 30 będą miały lat 50 i to, co one jedzą dzisiaj, to będzie miało skutek za 20-30 lat. Bo mówisz o suplementacji diety, to jest bardzo ważny temat, bardzo ważny, ponieważ tak zwane barwniki plamkowe, czyli luteina, zwłaszcza luteina, ale nie tylko, zeaksantyna, meksaaksantyna, kwasy omega, my ich nie syntetyzujemy. Organizm nasz nie może ich wytworzyć. Jak nie wiesz, jak się pisze środa, umów się we wtorek. Tak. Więc nasz organizm... Ja jako niepolka często z takich rozwiązań korzystam. Więc nasz organizm to tworzy. Ale w przypadku, większość składników, ale w tym przypadku, składników plamkowych, chociażby właśnie luteiny, nie tworzy. Nie może tego sam sobie zrobić. Więc jeżeli nie może tego wytworzyć, to musimy mieć tą suplementację z zewnątrz. I teraz bardzo ciekawy temat, nowy temat, który mnie absolutnie, jak to mówią młodzi, jara. To jest suplementacja luteiną, ponieważ to jest najważniejszy barwnik w plamce, który chroni fotoreceptory, czyli czopki, pręciki przed blue light, UVA, UVB. I te fotoreceptory są chronione przed tymi wszystkimi nieprawidłowymi czynnikami, tymi uszkadzającymi i nie dochodzi, to jest profilaktyka rozwoju właśnie AMD. Więc żeby nasze dzieci za 20-30 lat nie miały tego AMD, to muszą mieć odpowiednią suplementację. I dieta, jeszcze raz dieta. To co w tej diecie dla wzroku? Co w tej diecie dla wzroku? Zielone i czerwone. Zielone i czerwone, czyli szpinak, brokuły, papryka, marchewka. Zielone i czerwone, jak najwięcej. Mówimy o diecie śródziemnomorskiej generalnie. Unikamy tłuszczów, tych twardych tłuszczów, czyli wieprzowina, no bo to jest... Czynnik zapalny. Dokładnie tak. Natomiast drób, na pewno ryby, morskie ryby, które są tłustymi rybami, czyli ten łosoś nasz, czyli halibut, czyli okoń. My to mamy, my to możemy, nasza makrela, śledź, proszę. Wspaniałe zresztą. Wspaniałe Makrela, zresztą. śledź, wspaniałe. Wspaniałe zresztą. Szprotki, orzechy, winogrona. My to mamy takie bogactwo produktów, którymi naprawdę one są na wyciągnięcie ręki, tylko musi się nam chcieć. To o młodych. Natomiast u osób starszych, u których już się to AMD rozwinęło, chociażby babcia, tak? Ale babcia akurat jest przykładem wysiłkowej postaci AMD, gdzie to już jest taki hard, absolutny, zastrzyki, leczenie i tak dalej. Ale 80% AMD to jest sucha postać, a więc suplementacja. Więc pacjentom przepisujemy oczywiście różnego rodzaju preparaty, które zawierają tą luteinę, zawierają te wszystkie składniki, o których ja wspomniałam. Pacjenci przyjmują lub nie przyjmują, to różnie. Ale co chcę powiedzieć, w tej chwili jest totalnie na topie nowy pomysł na suplementację, żeby
nie za pomocą tabletek, albo inaczej, nie tylko za pomocą tabletek, ale bezpośrednio za pomocą jonoforezy. Tak, to już się zadziało. W Polsce jako pierwszy mój przyjaciel, profesor Rejdak w Lublinie odpalił wielkie wow, wielkie wrotki zostały już uruchomione z tą luteiną i naprawdę świetnie gratuluję. I my też chcemy w to pójść, też chcemy to robić i chcemy tym pacjentom tą luteinę za pomocą jonoforezy podawać bezpośrednio do plamki. A więc niewielkie pole elektryczne, jonoforeza, czyli dwie malutkie elektrody, przepływ luteiny przez twardówkowo bezpośrednio do fotoreceptorów. To jest bolesny zabieg? Nie, nieinwazyjny, niebolesny, trwa 5 minut. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli pacjentowi dajemy tabletkę z luteiną, to z tej tabletki do organizmu, do plamki dojdzie maks 10%. A jeżeli robimy to bezpośrednio na oku, do 90%. Ja jestem naprawdę tym zafascynowana i ja już się nie mogę doczekać. Lada moment będziemy to podawać i mam nadzieję, że będą już pierwsze efekty. Wyniki badań, bo to są badania włoskie, są absolutnie zachęcające. Absolutnie zachęcające. Jeżeli możemy 95% tego barwnika bezpośrednio do oka podać za pomocą jonoforezy, to jest to nieprawdopodobne, bo to jest barwnik, który chroni, zapobiega i działa też leczniczo. Profesor wspomniał nawet, bo słuchałam też jego wywiadów na ten temat, że nawet zauważyli poprawę widzenia. To jest bardzo dużo. Niesamowite. To jest niesamowite, jak to wszystko idzie do przodu, jak możemy, to jest nadzieja, to jest, jak ja o tym myślę i mówię, to mi się, przepraszam, gęba śmieje sama, bo ja widzę tych pacjentów, dla których jest to absolutnie jak zbawienie. Ja zresztą myślę, że jako pierwszych pacjentów zaproszę moich rodziców. Jako totalnie profilaktyka. To jest raz na 4 miesiące, to nie musi być codziennie. Naprawdę warto. Od jakiego wieku myślisz, że warto? Wtedy, kiedy już są Pierwsze jakiekolwiek, coś właśnie w tym badaniu OCT znajdziemy. Kiedy badamy pacjenta, widzimy, obserwujemy dno oka, kiedy możemy zobaczyć, coś w tej plamce się dzieje, wtedy już warto podawać. Ale ja swoim rodzicom, mimo że mają zdrowe plamki, bo ich badam regularnie, podam. Cudnie. To co jeszcze, jeżeli chodzi o tą suplementację? Jest jeszcze coś, co warto dzisiaj... Przede wszystkim nie wolno palić papierosów. Dlaczego? Powtarzam się. Badanie AREC pokazało, że beta-karotenoidy z papierosami, mówiąc kolokwialnie, gryzą się i mogą zastymulować rozwój nowotworów. Więc na to dlatego ja tak ostro rozmawiam z pacjentami, bardzo ostro, że jeżeli będzie pan palił, ja się nie podejmuję leczenia, bo możemy zaszkodzić, bo wtedy te suplementy mogą być paradoksalnie szkodliwe. Natomiast nic nie zastąpi zdrowej diety. Natomiast o zdrowej diecie mówmy osobom młodym, bo nie czarujmy się. Pacjent, który ma lat 70, jakie on ma szanse na wyrównanie niedoborów za pomocą jedzenia szpinaku? Ja naprawdę już pacjentom 70-letnim, a poza tym na przykład, mówię tak, się uczepiłam tej 70, ale to jest pacjent powyżej 60 roku życia. To jest bardzo trudne. Oczywiście, jeżeli on to zrobi, to jest in plus, ale nie można też samego się oszukiwać, że jeżeli ten pacjent będzie nawet 5 razy dziennie jadł szpinak, to nie jest to już stadium choroby i etap, żeby to mu w znaczący sposób pomogło. Poza tym te osoby mają pewne nawyki żywieniowe. I jeżeli pacjent ma lat 75 i on uważa, że najlepszy na świecie jest boczek i kaszanka, ja oczywiście go rozumiem. Tylko to jako nagroda za to, że dobrze się prowadziłeś przez resztę tygodnia. Dobrze, niech będzie tak, ale nie zmienimy mu. Dajmy mu też komfortowo żyć. Ale niech on chociaż te preparaty przyjmuje. Więc też trzeba mieć w tym wszystkim zdrowy... I najlepiej, żeby okulista wtedy dobrał preparaty, które będą suplementować. Są preparaty, które naprawdę mają świetny ten skład i warto je przyjmować, ale do młodych osób bijmy na alarm. Niech oni zmieniają swoje nawyki żywieniowe, bo tu jeszcze jest szansa. Tu jest szansa i zaczynajmy nie jak dziecko ma już 25, bo ono już wtedy ma wyrobione nawyki żywieniowe, bo to już jest mocno dojrzały człowiek, ale zaczynajmy od dzieci w przedszkolu. Róbmy te kanapeczki z zieloną sałatką.
Dajmy dziecku na przekąskę marchewkę zamiast chipsów, A nie batonik ze sklepu. a nie batonik. Dajmy suszone owoce. Nawet ten zdrowy. Nawet ten zdrowy. Zdrowy to my jemy batoniki, dbając o linię, jak nas napadnie coś na słodkie. Ale dzieci, no nie mów, że nie jesz. Mm-mm. Już Tych nie. zdrowych też nie. Mm-mm. Ja czasami się kuszę. Ja już w tym temacie też zrobiłam sobie restrykcje. No ja tak czasami jeszcze, No. ale bardzo rzadko, ale tylko zdrowe. Mam inne grzechy i wiesz, Proteinowe, zostawiam bez cukru. zostawiam sobie przestrzeń na te inne grzechy. Natomiast u dzieci musimy o to dbać. Proszę Państwa, to jest wszystkich nas moralny obowiązek. Tak, To jest patriotyzm. ja absolutnie się z tą zgadzam. To jest patriotyzm. Boże, jak to cudownie, że ty to tak właśnie Naprawdę, nazywasz. mieliśmy święto niepodległości. To jest nasz patriotyzm, bo od tego, jak my dzisiaj te dzieci wyuczymy, takie będziemy mieli przyszłe społeczeństwo. I jak też o siebie zadbamy, bo Tak. też uczymy na przykładzie nasze dzieci, żeby Tak. o siebie dbali. A wiesz, wróćmy jeszcze do tej diagnostyki, bo porozmawiałyśmy o dzieciach, Tak, a potem już kończyła się szkoła, są studia. tak. Jak często osoba przed 40, po 40 powinna odwiedzać okulistę? No, dobre pytanie. Osoba koło 40 to jest tak zajęta i tak ciężko pracuje, że ona nie ma na to czasu. Oczy nie bolą w przeciwieństwie do zębów. I ci ludzie się nie pokazują w naszych gabinetach. Oni się pokazują w momencie, kiedy zaczyna się robić ręka krótka i coś się zaczyna z czytaniem dziać, to wtedy przychodzą. Na szczęście. Albo łzawią oczy Na przykład. Na szczęście. Powinniśmy po 40 roku życia być u okulisty raz do roku. I wtedy robimy Dziękuję ci, totalny że to- przegląd. Mhm. Raz do roku. Mierzymy ciśnienie wewnątrzgałkowe, badamy, czy nie ma jaskry. Czyli cały pakiet badań okulistycznych Tak raz jest. do roku. Raz do roku. Ciśnienie, badanie dna oka, OCT plamki, OCT tarczy nerwu wzrokowego i ocena przedniego odcinka oka, aparatu przedniego oka, powiek, spojówki pod kątem właśnie zespołu suchego oka, który jest w tej chwili bardzo powszechny u osób aktywnie pracujących. I właściwie to wystarczy. To jest wizyta, która trwa naprawdę 15 minut. Czy po 60 roku życia warto jest jeszcze częściej, czy raz do roku, jeżeli nie ma wskazań? Zdecydowanie zmienia się ta częstotliwość. Okej. Zmienia się absolutnie. Ja mówię o 40. Mhm. Po 50 roku życia 2 razy do roku. O, już nawet po 50 roku życia. 2 razy do roku. Osoba, która ukończyła 60 rok życia, powinna przyjść do okulisty przynajmniej 2 razy do roku, jeśli nie częściej. Mhm. W zależności od tego, co znajdziemy. Jeżeli znajdziemy coś w plamce, wtedy ja pacjentowi rozpisuję harmonogram badań. Proszę pana, tu jest to, tu jest to, tu jest to, to musimy co 3 miesiące, a to wystarczy, że zmierzymy tam raz do roku. To zależy, w jakim stanie jest ten pacjent. Personalizację, czyli dobierasz Tak, plan absolutnie. leczenia. To o tym Każdy często pacjent mówisz. jest indywidualny. Bo jeżeli ja widzę, przychodzi do mnie, ja tak się śmieję, ja mam takie dziewczyny 90+. Plus. I ta dziewczyna 90+, plus jest czasami zdrowsza niż ta 40+, plus, to ja nie muszę jej widzieć co 3 miesiące. Bo ja widzę, że ta pacjentka nie ma nadciśnienia, nie ma cukrzycy, zdrowo się odżywia. Mam sporo takich pacjentów po 80 roku życia, którzy są naprawdę przykładem, okazem zdrowia. I ja mówię, proszę pana, nie musimy się widzieć za rok. Pacjent mówi, ale ja nie wytrzymam. Ja mówię, to jak z tęsknoty, to może być i co miesiąc, ale z leczenia raz do roku. To jest bardzo indywidualne. My jesteśmy bardzo różni. Bardzo różni. Jeżeli mam pacjentkę nowotworową, pacjentka mówi, że jest na przykład po amputacji piersi. I ona jest okulistycznie zdrowa, ale ja mam z tyłu głowy niepokój, że ona może mieć przerzuty. Ja ją wysyłam na badanie USG. Proszę sobie badanie USG zrobić raz na 6 miesięcy. Jak pani jest świeżo po tym nowotworze, co 3 miesiące. Bądźmy czujni i przewidujmy. Zapobiegać. Człowiek jest całością. Jest Dlatego całością trzeba patrzeć i trzeba na rozmawiać. wszystko. Trzeba rozmawiać. Nie można z człowiekiem. Przyszedł pan po okulary, dziękuję, do widzenia. Teraz dobrze w tym? Dobrze. Dziękuję bardzo. Nie. Zapytajmy. Ale jak się pan czuje? A na co pan ogólnie choruje? A jak ciśnienie? A jak A na cukier? co pan bierze leki? I tu się zaczyna, prawda? A tamto. Albo właśnie, no niestety, nowotwory.
Absolutna zmora. Absolutna zmora. I ponieważ ja lubię sobie z pacjentami porozmawiać i widzę, przychodzi pacjentka, na przykład, to trzeba na pacjenta patrzeć jak trochę taki Holmes, detektyw, taki, który... Absolutnie. Ja widzę, że Wychwytuje ma się. rzadkie włosy, krótkie, cera ziemista. To już ja wiem, że to jest pacjentka nowotworowa. I pytam, jak pani się czuje, czy coś się zadziało, czy na coś pani w ostatnich dniach chorowała? No i niestety często moje ten taki tak zwany czuj medyczny potwierdza się istotnie. Więc trzeba być właśnie takim uwrażliwionym na to, co może się zadziać, co może temu pacjentowi dolegać. Kolejna grupa insulinooporność i cukrzyca. No właśnie, co w retinopatii? Opowiedz o tym, bo to jest Jak, też zjawisko. może to zabrzmi psychopatycznie, ale ja kocham tą chorobę. To znaczy, kocham zajmować się pacjentami cukrzycowymi. Bardzo mnie interesuje choroba, w ogóle powikłania cukrzycy i w ogóle ta choroba jako całość. U nas insulinooporność jest nieprawdopodobnie ciekawa. Nieprawdopodobnie. Ona jest tak wielowątkowa, tak wieloczynnikowa i tak wiele dzieje się w tej chorobie. To jest choroba całego organizmu, a niekiedy, uwaga, całej rodziny. Zgadzam się. Moje zainteresowanie tą taką medycyną holistyczną właśnie się zaczęło od insulinooporności. Stwierdziłam, że to jest Tak. niezwykle ciekawe zjawisko. Tak. I oczy jako pierwsze dostają mocno w kość. Ja pamiętam pacjenta, młody człowiek, 40 parę lat, on chodził po okulistach, po optykach, bo właśnie te okulary. I oni mu dobierali te okulary i on mówi, ale wie pani co, ja przyszedłem, bo ja w tych okularach dalej źle widzę. No, okazuje się, po wykonaniu prostych badań, rozszerzenie źrenicy, ocena dna oka, wykonanie badania, powtarzam 150 raz, OCT, optyczna koherentna tomografia plamki. Ja jak zobaczyłam wynik OCT tego pacjenta, to myślałam, że spadnę z krzesła. Obrzęk plamki ogromny, ogromny. I od razu widać, że to jest cukrzycowy obrzęk plamki. To się nie da pomylić z czymkolwiek innym. I ja pytam pacjenta, proszę pana, a czy pan ostatnio nie czuł się troszeczkę gorzej? No tak, ja ciągle piję wodę, ciągle sikam, ciągle piję, schudłem, taki jestem słaby, wie pani, mi jest i słabo, i to. Ja mówię, proszę pana, natychmiast diabetolog i potem pan wróci do mnie. Okazało się, że pacjent miał cukru, uważaj, 480, a więc prawie 500 cukru. Człowiek, który normalnie żył, funkcjonował, pracował. No właśnie. 500, więc natychmiast oczywiście leczenie i tak dalej. No i leczenie okulistyczne równoległe do leczenia, wiadomo, diabetologicznego. Więc to okulista bardzo często jako pierwszy wychwytuje, że pacjent ma cukrzycę. A więc wywiad, odpowiednio zadane pytania i badanie fizykalne, a więc zbadać pacjenta, zdiagnozować bardzo dokładnie, obejrzeć dno oka. A teraz ta plaga insulinooporności. Czy obraz insulinooporności jest taki sam jak cukrzycy, czy tak jakby początki tego samego To jest zjawiska? troszeczkę inna sytuacja, bo w przypadku insulinooporności pacjent ma inne dolegliwości. Będzie miał na przykład zamglone widzenie, zamazane widzenie. Może to się związać też ze skokami cukru, a więc zmętnienia soczewki są inne. Nieostre widzenie, omdlenia, zaburzenia równowagi. Bardzo niespecyficzne objawy okulistyczne. Natomiast ponieważ insulinooporność jest naprawdę tak de facto już w pierwszym stadium cukrzycy. Już niektórzy mówią, że to w zasadzie nie ma czegoś takiego jak insulinooporność, tylko mówimy o rozpoznaniu cukrzycy. Nieprawidłowy metabolizm powoduje, że mamy też nieprawidłową gospodarkę wodną w całym organizmie. I to jest pacjentka opuchnięty. To jest bardzo charakterystyczny obraz. Pacjent jest jakby nalany, taki napompowany. Te tkanki są inne, ta cera jest w ogóle inna i to widać od razu. To widać. I tak samo wygląda plamka u tych osób. Ta siatkówka, ta część siatkówki plamka, ona zachowuje się jak gąbka. Obrzęknięte jest. Tak, jak gąbka. Ona chłonie wodę. Ale jest taki problem, że ona jak raz ją pochłonie, to niechętnie odda. To jest rezerwuar w organizmie. Takie miejsce, gdzie ta gąbka trzyma tą wilgotność i to jest niestety niefajne. O ile zaczniemy wcześniej leczenie, to za pomocą na przykład zastrzyków czy odpowiedniego leczenia możemy tą wodę odciągnąć jeszcze. Ale jeżeli pacjent z tym pochodzi rok, koniec.
I właśnie zmiany cukrzycowe w plamkach u osób po 40 roku życia jest najczęstszą przyczyną stałej utraty widzenia z bliska lub pogorszenia. A więc wyobraź sobie 40-latka, który pracuje przy komputerze, który pisze, który czyta, który musi funkcjonować przede wszystkim tu, bo jeszcze do samochodu to on sobie poradzi, Tak. ale tu już mu się obraz rozmywa i to jest nieodwracalne. To jest nieodwracalne. Dlatego to raz do roku badanie jest tak niezwykle Absolutnie istotne. tak. Bo można już Absolutnie. na I nie wczesnym wolno etapie- lekceważyć żadnych Mhm. takich dolegliwości, że gorzej widzę, a może przetrę oczy, może się nie wyspałem. Dobra, samo przejdzie. Dlatego mówię, że to jest niesamowite, że my pamiętamy o tym, że przegląd samochodu trzeba zrobić Tak. raz do roku, Tak, a swój zdrowotny check-up raz do roku, tak, kiedy nawet koleżankom, kolegom, Tak. którzy z branży medycznej tak. mówię o tym, to mówię, przesadzasz. No nie przesadzam. Właśnie dlatego to jest istotne i ważne. Ja o tym też mówię, bo ja chcę opowiedzieć może trochę śmieszną historię, ale ja naprawdę, mi nie było wtedy do śmiechu i ja z wyrzutami sumienia wtedy żyłam bardzo długo i nadal je gdzieś z tyłu głowy mam, bo ja sama byłam, najlepszym jestem przykładem niedopilnowania pewnych sytuacji. Otóż moje dziecko w szkole, szkoła podstawowa, nie wiem, tam 6. klasa, nie wiem, wszystko jedno, ale to już taki był nastolatek. On mi nieraz mówił, że on gorzej widzi. Ale myślę sobie, dobra, hipochondrek jakiś. Gdzie ty gorzej widzisz? Widzisz tam w telewizorze? No widzę. A tutaj wszystko, przeczytaj. No widzisz, zaknij jedno oczko. Dobra, widzisz. No, w ogóle totalna bagatelizacja sytuacji. Przecież wszystko jest okej. Poszedł do szkoły na badanie przesiewowe. Pani w szkole, pielęgniarka, badała dzieci. I zbadała go tak, jak Pan Bóg przykazał. Nie tak jak matka okulistka, tylko tak, jak się powinno zbadać. I okazało się, że moje dziecko ma wadę wzroku -1,5. W jednym i w drugim oku. Pani pielęgniarka dała dziecku karteczkę. Proszę, skontaktuj się z lekarzem okulistą. On mi to przyniósł. Ja mówię, czy ty przypadkiem nie powiedziałeś tej pani pielęgniarce, że ja jestem okulistką? Oczywiście, że powiedziałem. Ja przecież ci mówiłem, że ja mam słabe oczy i nie widzę. Można zbagatelizować. Pod latarnią czasami jest najciemniej. I ja do dzisiaj mam... On mi to do dzisiaj wypomina. Mówi, widzisz, wszystko go noszę okulary, żebyś wcześniej mnie zbadała, to może byśmy tego uniknęli. Akurat w tym przypadku myślę, że to byłoby trudne, ponieważ tato ma wadę wzroku -3, więc myślę, że tu jednak, mam nadzieję, to jednak jest nie moja wina, a jednak genetyka. Więc ja wiem, jak łatwo jest przegapić, będąc samemu lekarzem, jak łatwo jest zbagatelizować, bo nie boli. No bo widzi. Tak. Lekarze dzielą się na dwie grupy. Albo się badają bez końca, mniejsza grupa, i większa grupa takich, co badają się rzadko, Tak. bo przecież rozpoznają objawy od razu, jak Tak. coś będzie się działo nie tak. Tak. A powiedz jeszcze, temat krótkowzroczności u dzieci żeśmy omówiły, ale też jest to zjawisko, które u osób dorosłych w tempie ekspresowym narasta ilość osób z krótkowzrocznością. Z tego co wiem, to obecnie to jest jakieś 30% populacji światowej, Tak. a mówi się, że do 2050 roku będzie połowa populacji Tak. dorosłej leczyła się z powodu krótkowzroczności. O co to chodzi? No właśnie, to jest skutek naszego działania. Stylu życia. Stylu życia. Tak. Czyli to są też właśnie... To są monitory i złe oświetlenie. No właśnie. Pracujemy długo. Wracamy do domu, siadamy do lampki, bo jest ciemno, jest noc. Punktowe oświetlenie i dzieci, które się uczą przy lampce. Lampka tak, ale przede wszystkim górne oświetlenie. Okej. Doświetlone, tak jak macie tu Państwo w studiu, to jest genialne oświetlenie, czyli góra doświetla. Jeżeli dziecko do tego ma lampkę, okej. Natomiast zazwyczaj to jest takie właśnie gdzieś tam przy małym światełku lampeczka dookoła ciemno, tak? To jest błąd numer 1. 2. Krótkowzroczność rozwija się z powodu nadmiernej pracy wzrokowej z bliska przy monitorach. Kropka.
Zaleca się nawet w ogóle ogólnie dla zdrowia, żeby jak pracujemy przy biurku, żeby raz na godzinę co najmniej, a najlepiej co pół godziny wstać, pochodzić, patrzeć przez okno gdzieś daleko, Tak obserwować, jest. żeby oko... Tak jest, a ja to zawsze powtarzam tak, zamknąć na chwilę oczy i się wyłączyć. Czyli taka krótka medytacja jest absolutnie wskazana w ciągu dnia raz. Wyciszyć myśli, się uspokoić i zamknąć oczy, dlatego że rogówka jest ciągle odsłonięta i ona ciągle wysycha. My, patrząc w monitor, zapominamy mrugać, bo patrzymy cały czas w ten sposób. I zapominamy, że musimy pomrugać. I jeszcze jest coś takiego jak skuteczne mrugnięcie. Czyli jeżeli będziemy mrugać szybciutko i powierzchownie, bo spieszymy się, bo musimy coś... Mrugnąć to jest mrugnąć. Ponieważ mrugnięcie musi spowodować zaciągnięcie filmu łzowego z dolnej powieki do górnej. I to też ja czasami pacjentom... Tak. Czyli jeżeli chcesz mrugnąć, a nie jest to Takie nie jest... zalotne spojrzenie. To nie jest mruganie. Boże, bez okularów cię nie widzę. Tak więc to jest bardzo ważne. Okej, no to bardzo dziękuję, że o tym nam też opowiedziałaś. A powiedz mi jeszcze okulary, soczewki kontaktowe. Tak, wszystko dla ludzi. Okej, czyli tutaj dowolność w kontekście tego, komu w czym wygodniej, kto w czym Tak. lepiej się czuje. Tak, generalnie tak, tylko znowu, uwaga, błagam, z głową. Zwłaszcza jeżeli chodzi o soczewki kontaktowe. Wiesz, ty lubisz okulary, pięknie wyglądasz w okularach. Ja z kolei... Ja nie mogę nosić soczewek. A ja właśnie już tak się przyzwyczaiłam, bez soczewek kompletnie Ja bym bardzo chciała nie mieć widzę. soczewki. Mnie denerwują okulary. Raz, że mi ciągle gdzieś tam spadają, przesuwają się, tu gdzieś widzę te kąty. To jest rodzaj jakiegoś jednak inwalidztwa. Coś na twarzy. Ja bym chciała mieć soczewki, ale ja mam tak suche oko, że ja nie mogę nosić soczewek, bo ja bym je sobie za chwilę chciała wydrapać. No tak, wysuszają się, mam wrażenie, oczy dużo bardziej. Tak, to A co prawda. właśnie z taką suchością oczu? Bo przecież to jest też cywilizacyjna chyba Tak, choroba. oczywiście, że tak. Przecież Najczęstsza, kto kiedyś prawda? miał klimatyzację? Ile godzin spędzaliśmy w samochodzie z nawiewem, z klimatyzacją? Ogrzewanie też Ogrzewanie. przecież No, wysusza. jakby spacery, przebywanie na świeżym powietrzu. Dzisiaj tego nie ma, więc jesteśmy troszeczkę tak w tych klatkach naszych pozamykani. I tak jak mówię, praca przy komputerze sprawia, że nie mrugamy. Więc to też jest czynnik ryzyka suchego oka. No i praca. Samochód. Suche oko jest chorobą cywilizacyjną. Zdecydowanie tak, wynikającą z naszego stylu życia. Ale nie tylko. Suche oko może być też bardzo ważnym objawem poważnych chorób. Ponieważ większość chorób reumatycznych objawia się jako pierwsze właśnie w oku. Jako zapalenie błony naczyniowej, jako różne, to jakby już jest bardzo takie... Ale objawy mogą być właśnie Ale jako suchość. objawy dla pacjenta to jest suchość oka. Okej. Kolejny powód, dla którego warto pójść do okulisty. Tak, dlatego że ja bardzo często rozpoznaję choroby reumatyczne. Bardzo często zespół Sjogrena to jest taka choroba, która prowadzi do zaniku komórek kubkowych, które produkują śluz. I to jest właśnie na tle autoimmunologicznym. To jest autoimmunologiczne choroby. No proszę cię, to jest wszystko choroba cywilizacyjna. Hashimoto, suche oko. Choroby dermatologiczne, toczeń i tak dalej. Choroby autoimmunologiczne, zespół suchego oka. To jest najczęstsza choroba oka, prawda? Zdecydowanie. Może nawet nie tyle choroba, co objaw. Bo mówiąc zespół suchego oka, mamy na myśli piecze, boli, szczypie, gorsze widzenie. Jeżeli to jeszcze połączymy ze złym używaniem soczewki kontaktowej, mamy katastrofę. Dlaczego? Soczewka kontaktowa jest obcym ciałem, jest kawałkiem plastiku na rogówce. Jeżeli ktoś pójdzie, na imprezę i zaśnie z wiadomych powodów, na przykład na tej imprezie, to może się obudzić z wrzodem rogówki. I ja mam mnóstwo takich pacjentów. Młode osoby, oni sobie nie zdają w ogóle z tego sprawy. Czyli absolutnie zasypiać w soczewkach nie wolno. Boże, to jest straszne.
Ostatnio jakoś nawet mieliśmy w klinice młodą osobę. Nie, to nie jest to nie młoda osoba, znaczy młoda. Jak się ma 52 lata, to jest młoda, bo miała pani koło 60, więc to jest w ogóle w kwiecie wieku kobieta, która przyjechała do nas z wrzodem rogówki. Jeden mały grzech. Kąpała się w basenie. W soczewce, Mhm. we własnym domu. Basen przy domu. Kąpała się w basenie, zasnęła w soczewce. Rano oko ją bolało, piekło, nic z tym nie zrobiła, nie poszła do lekarza. Uważała, że przejdzie, że jest czerwone, że zatarła. Soczewki zdjęła po 2 dniach. Przyszła do mnie do gabinetu z masywnym wrzodem rogówki. To jest straszna sprawa, dlatego że wrzody rogówki się bardzo źle leczą. Leczą się oczywiście antybiotykami i tak dalej, ale nie każdy wrzód się leczy i daje trwałe blizny rogówki, zmętnienie rogówki. Ta pacjentka nie będzie widziała tym okiem, bo to jest centralny wrzód rogówki prawie na całość powierzchni rogówki, więc sytuacja absolutnie dramatyczna. Absolutnie dramatyczna. Czyli Więc do młodych ludzi można... tak, i higiena stosowania soczewek, myjemy ręce, wysuszamy w jednorazowy papier i czystą, umytą dłonią nakładamy soczewkę. To, czego się najbardziej obawiamy, dlaczego basen? Bo chodzi o akantamebę, czyli taki pierwotniak, który żyje w wodzie, w basenach i to jest niebezpieczne. Nie wolno się kąpać w soczewkach kontaktowych. To jest grzech śmiertelny. Wow. To jest grzech śmiertelny. Wiesz, że ja tego nie wiedziałam. Thank you. Dziękuję ci bardzo You're za welcome. to. Wow. No to widzisz, ja na koniec chciałam, żebyś ty podsumowała mi wszystko to, co jest istotne, jak możemy, ale to nawet dla mnie absolutna nowość, że soczewka do basenu Soczewka raczej nie jest dla wchodzimy. ludzi. Nie raczej. Nie wchodzimy. Dobrze, nie wchodzimy. Błagam. Nie. Nie wchodzimy. Okej. Nie wolno. Kara Okej. śmierci. Nie wolno. To jest wyrok. To jest Jasne. wyrok, dlatego że te pierwotniaki, one po prostu są, nawet woda z kranu. Więc to jak najbardziej. A czy nużeńcy? Czy to też można zaliczyć do takiego zjawiska cywilizacyjnego? Bo z tego, co wiem od środowiska okulistycznego, odkąd zaczęły być stosowane metody wszelakie przedłużania rzęs, ilość zakażeń nużeńcami znacząco wzrosła. No tak. Opowiedz o tym. Z tym nożeńcem to jest trochę straszno, trochę śmieszno. Ja pamiętam swoje czasy, kiedy zaczynałam pracę w okulistyce. To było, strach się przyznać, prawie 30 lat, 27 lat temu. 28. Więc wtedy pamiętam, że na takiej odprawie naukowej, ja byłam taką świeżo po studiach i jedna z pań doktor powiedziała, słuchajcie, ale pacjent to chyba, ja wyczytałam, to ma nużeńca? A wszyscy tak, a co to jest? Nużeniec? Ale to jak to? No taki robak, ale to go widać? No tak. A ja właściwie jak? Tak nie wiemy. I to było wtedy takie wow, jakiś nużeniec. Myśmy tak nie bardzo wiedzieli, o co w ogóle chodzi, że w ogóle takie rzeczy mogą mieć miejsce. No co, było zapalenie spojówek, lała się z oka ropa albo wydzielina surowicza, prosta sprawa jak latanie. A jakiś nużeniec? Proszę Państwa, dzisiaj wiemy już trochę więcej, na szczęście. Jest to ogromny problem, ogromny. Prawdopodobnie, ponieważ zaczęliśmy zwiedzać świat, przemieszczać się i znajdować się w różnych strefach endemicznych, które nie są nasze. I tak jak, nie wiem, my jesteśmy przyzwyczajeni, nie wiem, do komara, tak ktoś tam w Afryce mieszkający do malarii, do jakichś innych chorób, które występują na danym terenie i dla niego to nie jest problem. Dla nas może być to ogromny. Tak samo kwestia na przykład nużeńców. Mówi się, że to jest zawleczone gdzieś, skądś, z Dalekiego Wschodu. My tego nie wiemy. Podróżujemy. W samolotach, jak Państwo widzicie te nakładki na głowę, to jak się tak opieram, tak się zawsze zastanawiam. I już wszystko wtedy swędzi. Staram się zawsze mieć coś swojego, naprawdę. Kaptury bardzo Kaptury, często. dokładnie. Z tego samego Bo powodu. ja już widzę, jak nużeńce tam chodzą po tym wszystkim. Ja swego czasu bardzo się tym tematem interesowałam. Dzisiaj mi się udało moje zainteresowanie przekazać koleżankom, które na szwedzkiej klinice pracują i one się tym naprawdę tak zaciekawiły dość istotnie. Ale to jest fajny temat. Dlaczego? Bo
okazuje się, że nużeńce są odpowiedzialne za wiele chorób skórnych, za trądzik różowaty, za gradówki, za jęczmienie, za zapalenie brzegów powiek i jest tego, przepraszam, dziadostwa coraz więcej. A To czy jest, ciężko rozpoznać jest? trzeba wyrwać rzęsę, włożyć pod mikroskop. Oczywiście klinicznie też możemy widać, to jest bardzo charakterystyczny obraz kliniczny, ale pewność to jest tak, wyrwanie rzęsy, kładziemy szkiełko, mikroskop i oglądamy sobie. I wtedy widać jego. Widać, on ma takie nóżki. Pasożyt to jest. Tak, otwór gębowy to jest pajęczak. I on normalnie zasuwa po tej rzęsie. One w ciągu nocy, wyobraź sobie, w nocy taki mały robaczek przejdzie od jednej końca poduszki do drugiej. Wow. Czyli żeby, jeśli ktoś już ma rozpoznanie, to musi de facto higienicznie Daj otoczyć się. spokój. Ja mogę być przyczyną wielu rozwodów, ponieważ każę spać oddzielnie. Dopóki się nie wyleczysz. Dopóki się nie wyleczysz. I faktycznie to jest tak, że Idziesz do okulisty i ci mówi, żebyś spała oddzielnie ze swoim partnerem. To jest dopiero radocha. to jest dopiero medycyna 5.0. 5-0. A powiedz mi, czyli w takiej sytuacji, jak ktoś ma właśnie doklejone te rzęsy i ropieją te oczy i często mówi się, że mam uczulenie na klej, a to może być właśnie nie uczulenie na klej, tylko to już może być zakażenie Wiesz, nużeńcem. szkoda, że nie przyniosłam, przychodząc tutaj zdjęcia z mikroskopu, jak wyglądają rzęsy doklejone pacjentki z nożycą. Czyli nożyca to jest aktywna postać tego nożeńca, gdzie on tam rzeczywiście rozrabia. To jest tak obrzydliwe. Obraz jest Jest coś okropnego. mało przyjemny. Mało przyjemny. Ponieważ ten pasożyt, co on robi? Co tam jest za problem? Rzęsa wyrasta z powieki. Jak mamy powiekę, wychodzi rzęsa, prawda? Tak. I tutaj ona jest, w tej części znajduje się w gruczole łojowym. A Tak. więc przy rzęsie jest gruczoł łojowy, który ma odpowiednią ilość wydzieliny, tego sebum. Jest tam ciepło, wilgotno, więc ten pasożyt tam ma genialne warunki Odżywia tą rzęsę odżywia przecież. się. Cudownie. I on produkuje toksyny. Te jego odchody, tego pasożyta, to są niesamowite toksyny, które drażnią powieki, Stąd rozbijają film łzowy, dają suche oko, bo film łzowy zamiast być taką barierą ochronną i mieć wszystkie warstwy, jak Pan Bóg przykazał, wodna, mucynowa, lipidowa, to ich nie ma. I film łzowy wygląda jak plama ropy na wodzie. Więc jak ten pacjent ma mieć dobre oko? Nie będzie miał dobrego oka. Ono będzie wysychało, parowało, bo nie ma ochrony samej, takiej naturalnej, samej z siebie. I na dodatek to staje się jak otwarte wrota na bakterie. Więc jeżeli dojdzie do tego zakażenie bakteryjne, a przecież my mamy gronkowce na powiekach, to są, one są po prostu i sobie funkcjonują, ale w tym momencie one się uaktywniają. I mamy wtedy burzę w tych powiekach, mamy burzę w gruczołach łojowych, mamy gradówki, mamy suche oko, mamy zapalenia spojówek. To są przewlekłe choroby, których jest się bardzo ciężko pozbyć i to jest utrapienie pacjentów. Utrapienie, bo jak to pacjenci mówią, pani profesor, na to się nie umiera, ale co to się trzeba umęczyć? Oko boli, oko swędzi, jest gorsze widzenie, bo to się wszystko maże przed oczami, ta wydzielina, to masakra. A są dzisiaj już dostępne w aptekach specjalne chusteczki do higieny powiek, które też ułatwiają nam jednak dbanie o to, żeby w czystości. A powiedz mi proszę, bo tak mi teraz mówiąc o tym, że jednak trzeba dbać i o higienę, ale też o bezpieczeństwo naszych oczu. Wiem, że mam koleżankę okulistkę, która gra w squasha, zakładając zawsze gogle. I w ogóle często zakłada gogle. I wydaje mi się, że to jest całkiem mądra praktyka. Co ty o tym myślisz? To jest absolutnie must have. Ja jestem przede wszystkim operatorem, chirurgiem. Spędzam codziennie 8-9 godzin na bloku operacyjnym, wykonując witrektomię, chociaż nie tylko, ale również zajmując się urazami, bo jakby witrektomia jest jedną z metod leczenia urazów i trafiają do nas z ostrych dyżurów pacjenci po urazach oczu,
po wbijanych młotkach, gwoździach, odpryskach, kamieni spod kaszarek, pacjenci po tenisie, po squashu. To jest klasyka każdego ostrego dyżuru, tylko mamy sezonowość. Latem to są gwoździe. Ja ostatnio łowiłam z oka gwóźdź, kawałek metalu odbity właśnie z gwoździka. Proszę Państwa, no wielkości paznokcia. Naprawdę. Więc to latem to jest nagminne. Podkaszarka i kamienie w oczach. Kosiarka tak samo. I w ogóle no, urazy pięścią, no, to jakby to już są sytuacje całoroczne, ale z kolei... Tutaj gogle nie pomogą raczej. To tu raczej gogle nie pomogą, tak, ale osoby pracujące powinny mieć na sobie gogle. A jeżeli się gra w squasha, w tenisa, to absolutnie. Moja koleżanka, moja najbliższa przyjaciółka, która świetnie gra w tenisa, przyjechała do mnie właśnie po urazie piłką tenisową i miała no, rozerwaną siatkówkę, ją laserowałam. I wcale to był nie taki groźny uraz, bardzo niewinny uraz. I ona od dzisiaj, tak samo jak twoja gra w squasha w goglach, to ona też gra w tenisa w goglach. I tak sobie myślę Czyli teraz... to jest mądra praktyka, to jest taka mądre. longevity. To jest tak. Ale wiesz, tak sobie teraz myślę, że moje dziecko gra w tenisa i gra w soczewkach kontaktowych, żeby piłkę zobaczyć. Wiesz, już wiem od dzisiaj, że będzie grał w goglach. Wiesz, ja sobie właśnie to w tej chwili uświadomiłam. No widzisz, jak to pięknie jest porozmawiać z koleżanką. Boże. Jakie jeszcze choroby cywilizacyjne albo wygląda na to, że mogą być cywilizacyjne? O czym jeszcze zapomniałam cię zapytać? Myślę, że mało powiedzieliśmy o jaskrze. Myślę, że mało powiedzieliśmy o jaskrze. Chociaż żeśmy tak gdzieś to się prześlizgnęły mimo woli przez tą chorobę. Jaskra jest chorobą wieloczynnikową i wielowątkową i zmieniają się zdecydowanie pomysły na jej genezę. To nie jest tylko kwestia ciśnienia wewnątrzgałkowego, bo mamy jaskrę niskiego ciśnienia. Mówi się, że choroba że jaskra jest chorobą autoimmunologiczną. O wow. Że stres oksydacyjny, autoimmunologia i w ogóle zaburzenia, problemy immunologiczne. Ja nawet kiedyś tam taką pracę napisałam na temat jaskry jako choroby neurodegeneracyjnej o podłożu immunologicznym. Badaliśmy wpływ niedoboru różnych pierwiastków na mikroelementów, na rozwój jaskry. I okazuje się, że na przykład niedobór cynku, magnezu, wiele rzeczy może się przyczynić do jej rozwoju, a do tego, jeżeli jeszcze to pada na podatny grunt, a więc genetyczne. Tak. Pierwsze pytanie, czy w rodzinie była jaskra? To jest pierwsze pytanie. Szanse, że potomstwo będzie miało, jest bardzo duże. Czyli podłoże genetyczne jest jakąś podstawą, a potem środowisko jeszcze dokłada Tak, zdecydowanie tak, bo osoba, która ma takie no, nawet graniczne wartości ciśnienia, chociaż już dzisiaj to pojęcie nie jest takie obowiązujące jak granica wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Kiedyś to było tam 20-21, ale jeżeli przychodzi pacjent, który ma ciśnienie właśnie 21, ma w rodzinie jaskrę, to ja tego pacjenta chcę widzieć co 3 miesiące. Bo to jest pacjent, który realnie ma szansę na rozwinięcie tej jaskry. I pacjenci chociażby z zaburzeniami krążenia, zaburzeniami autoregulacji krążenia na dnie oka, mogą rozwinąć kiedyś jaskrę, która wynika z niedokrwienia, z niedotlenienia nerwu wzrokowego. A więc jeżeli pacjent jest na przykład pacjentem po udarze, ma niewydolność naczyń mózgowych, niewydolność tętnic szyjnych, to jest duża szansa, że ten pacjent rozwinie tak zwaną jaskrę niskiego ciśnienia. Mówimy, że jest to też pacjent, który może mieć inne dolegliwości, tak zwane zimne końcówki, czyli dłonie, stopy. To jest zaburzenie autoregulacji. Tu. Mamy zimne dłonie, zimne stopy, tak zwana choroba Raynaud. I to są pacjenci, którzy będą mieli predyspozycję do rozwinięcia jaskry niskiego ciśnienia. I znowu, jaskra niby oko, ale to jest cały człowiek.
To jest cały człowiek. A więc to jest jedna z takich też bardzo istotnych chorób cywilizacyjnych. Oczywiście no, sztandarowy przykład zaćma jest chorobą cywilizacyjną, bo jest to choroba po prostu związana z wiekiem. I też w tym temacie bardzo ważna informacja, szybciej rozwija się ona u pacjentów, którzy mają niedobór witaminy C i którzy palą papierosy. Ja mam 80-latków, którzy nie mają zaćmy. A są osoby 50-letnie, u których się rozwija zaćma. Zaćma jest, ja muszę jeszcze tutaj też porozmawiać o tym z kolegą, który się zajmuje longevity, bo stan zmętnienia soczewki jest bardzo ważnym czynnikiem predykcyjnym tak zwanej witalności wieku biologicznego pacjenta. To jest, wiesz, niesamowite, że jak ta gęstość soczewki, przecież my możemy zmierzyć gęstość soczewki i ocenić to w sposób obiektywny, jak ta zaćma jest duża, pokazuje, jak biologicznie jest zdrowy człowiek. Jaki on ma zapas. Fenomen, że... To jest niesamowite, wiesz? Że jeden z zegarów biologicznych może być również obraz tego, jak wygląda... Ależ tak. No i właśnie plamka. Pacjent, który ma zdrową plamkę, który ma przejrzystą soczewkę w wieku lat 80, setka murowana. No ale to jest pacjent, który raczej nie ma chorób ogólnoustrojowych. Czy dobrze rozumiem? Tak. Albo są one wcześniej wykryte, dobrze leczone. Dobrze prowadzony jest dobrze stabilny. prowadzony jest stabilny, tak. Badać się i jeszcze raz badać się. Tak no jest. dobrze, a co byś powiedziała, 40-latek generalnie nigdy nie narzekał na wzrok, na jakiekolwiek problemy z oczami, ze wzrokiem. Jakie objawy, tak wymienić dosłownie, jakie objawy powinny go zaniepokoić? Poza tym, że raz do roku kultura powinna nakazywać. Odwiedzenia, ale jakie objawy powinny już spowodować, że lecimy do okulisty? Młoda osoba jest osobą spostrzegawczą, bo 40-latek, a 80-latek to są dwie różne percepcje wzrokowe. To, co zauważy 40-latek, to są pierwsze zaburzenia kontrastu, czyli nieostre widzenie, zaburzenia widzenia kontrastowego. Czyli jeżeli porównamy sobie raz jedno oko, raz drugie oko, widzimy inne wysycenie barw, inny kontrast i inaczej pacjent, dwa różne obrazy. Czyli jeden obraz będzie mniejszy, drugi obraz będzie większy. Dalej, krzywienie obrazu. To jest bardzo charakterystyczny objaw bardzo poważnych chorób okulistycznych. Krzywienie obrazu, czyli pacjent siedzi sobie w toalecie, patrzy sobie na tą swoją glazurę i mówi, kurczę, jakaś ona się krzywa zrobiła. Przecież była prosta do tej pory, a może mi się jednak wydaje, że jednak źle tą glazurę położyli, prawda? Patrzy na futrynę drzwi, ta futryna też jest jakaś fikuśna, była prosta. To są takie codzienne rzeczy, na których my możemy sobie sprawdzać to nasze widzenie. Fachowo to się nazywa test Amslera. Kartka w kratkę i na środku karteczki jest dziurka. Albo czarne kółeczko. I my patrzymy sobie na to kółeczko i widzimy raz jednym, raz drugim okiem, czy to kółeczko po pierwsze widzimy pojedynczo, czy ono jest równe, okrągłe i czy te kratki schodzą się pod kątem prostym, czy gdzieś nie uciekają nam linie. To jest test, który możemy sobie zrobić sami w domu raz w miesiącu. To jest szalenie ważne. Drugi objaw, no oczywiście ból oka. To zawsze powinno zaniepokoić. Ale też nieostre, zamglone widzenie. Nie przecierajmy, że samo przejdzie. Bo to jest pierwszy objaw właśnie zaburzeń rogówkowych, pierwszy objaw zespołu suchego oka i różnych innych problemów powierzchni oka. Więc na to też należy zwrócić uwagę. Przyjrzyjmy się, jak wyglądają nasze brzegi powiek. Czy one są obrzęknięte, zaczerwienione, czy one wyglądają zdrowo, czy one nas swędzą, czy nas bolą, czy mamy uczucie piasku pod powiekami. To są bardzo ważne objawy, z których nie należy lekceważyć, że one przejdą same. Także to są chyba te najważniejsze. No i oczywiście sprawdzanie też każdego ranka, jak my widzimy. To może wyda się śmieszne, ale naprawdę pacjentka, która dopiero, tak jak wspomniałam, malując się, zauważyła, że na jedno oko w ogóle nie widzi. Bo wykonywała makijaż. Rano wstała i mówi, Boże, ja nie widzę na jedno oko.
trakcie wykonywania makijażu okazało się, że pacjentka miała wylew krwi do ciała szklistego, spowodowany tym, że dzień wcześniej na siłowni coś tam dźwignęła, doszło do uszkodzenia naczynia siatkówki, wylała się krew i ona zauważyła to zupełnym przypadkiem. Ona mówi, wie pani co, jak dobrze, że ja się w ogóle nie maluję, ale tego dnia miałam jakieś spotkanie i ja dopiero zauważyłam w trakcie makijażu, że ja na to oko nie widzę. To się wydaje nam absolutnie nieprawdopodobne, ale jednak to się dzieje. A czy jak pękają nam naczynka w oczach Tak. regularnie, to też powinno nas skłonić do wizyty u okulisty? Do kardiologa. Od razu do kardiologa. No, Okulista może skierować do kardiologa. ja zazwyczaj tłumaczę to pacjentom, że wylew podspojówkowy, czyli to wygląda strasznie, bo pacjent rano się budzi i widzi, o Jezu, mam czerwone oko, coś się stało, jest przerażony. Dobrze, że się przerazi, no to przynajmniej przyjdzie. Ale to jest objaw zazwyczaj skoku ciśnienia. A pacjent, ale ja nie mam ciśnienia. Tak, bo jeżeli normalnie mamy ciśnienie prawidłowe, nie wiem, 120 na 80, czy jeszcze niżej, albo w ogóle są osoby niskociśnieniowe, mają 100 na 60, tak? No właśnie. I taki pacjent, który ma silny stres, wysiłek fizyczny, to u niego pik do, nie wiem, 140 na 100 jest dużym pikiem i dużym skokiem i może dojść do pęknięcia naczynka krwionośnego. I lepiej, żeby pękło pewnie. No nie, znaczy może inaczej. Powiem przekornie i przewrotnie. Dobrze, że pękło, bo dało objaw. Bo uwaga, takie naczynko, jakie my mamy w spojówce, to mamy w mózgu. Jak naczynko pęka w mózgu, to mówimy o udarze. Więc lepiej, żeby ono sobie pękło w tej spojówce, to pacjent przerażony, że źle wygląda, bo tu przecież tylko o wygląd chodzi, nie? Bo to nie boli. To nie boli. Idzie do okulisty i idzie do kardiologa. I trzeba zrobić badania krzepliwości krwi, trzeba zrobić badanie właśnie ciśnienia, ocenić, czy ten pacjent jest kardiologicznie zdrowy, no i zająć się nim w sposób taki internistyczny. Bo to nie jest pacjent zazwyczaj, to nie jest pacjent okulistyczny. Zazwyczaj nie jest. Teraz bym chciała zrobić coś szczególnego dla kobiet i zapytać o worki i cienie pod oczami. Może niekoniecznie jest to temat dla okulisty, ale może ty ze swojej perspektywy mogłabyś nam powiedzieć, czy sen faktycznie jest czynnikiem, który może nam pomagać w walce z workami i sińcami pod oczami. Co o tym okulistyka? No, istotnie z okulistyką na szczęście nie ma to wiele wspólnego. Generalnie worki pod oczami. Co to są worki pod oczami? To jest przestrzeń, która jest wypełniona limfą i ta limfa, jej krążenie jest uzależnione od mięśni gałkoruchowych. Więc jeżeli na przykład niektóre panie przesadzają z zabiegami estetycznymi, z ostrzykiwaniem, Botoksem z botoksem na tak? przykład. Żeby nie było zmarszczek tej okolicy. Dokładnie. Jeżeli ten botoks jest podany za nisko, za głęboko, za mocno i za często, nadmiernie, może doprowadzić do wyłączenia mięśnia okrężnego oka i do zalegania tej limfy, bo ona już nie ma żadnego innego mechanizmu na przepływ, na krążenie. Mięsień po prostu nie wyciska. Nie wyciska, nie pracuje. Naczynia limfatyczne nie mają mięśniówki. A więc zaburzenie krążenia limfatycznego jest przyczyną worków pod oczami. Druga rzecz, no to jest uroda. Jeżeli genetycznie mama miała zawsze worki, to ja pewnie też będę je miała. Ponieważ układ tej przestrzeni jest genetycznie jakby uwarunkowany i po prostu mamy, tak mówimy, no, taką mamy urodę. Ale przepuklina to jest też genetyka. I zobacz, jedna osoba ma tendencję do powstawania przepuklin, druga nie. Skąd się te przepukliny biorą? Właśnie ze słabej przegrody, która u jednej osoby, no wiesz, jeden ma mocne zęby, drugi ma mocne kości, trzeci ma mocny kręgosłup. Ja zawsze miałam słabe zęby, ale nie wiem, oczy miałam, oczy też miałam słabe, ale nie wiem, coś innego miałam. Natomiast, wiesz, to jest uroda. Wiesz, to jest uroda. Okay. Więc jakby tu nie masz na to, wiesz, niewielki wpływ. Natomiast jeżeli chodzi o cienie pod oczami, to jest tylko i wyłącznie sen.
Czy tutaj warto... Ja widzę to po swoim dziecku, studencie medycyny 4. roku. Jak siedzi i się nocami uczy i śpi po 4-5 godzin albo, no, to on ma po prostu, on wygląda strasznie jak zombie. Moja Ciemny. córka też tak, No więc- studentka medycyny. No to pozdrawiamy was, dzieciaczki Tak. kochane. Tak, uczcie się, uczcie. Więc to jest skutek braku snu. Więc słuchajcie państwo, nie ma nic piękniejszego, lepszego kosmetyku dla wszystkich nas, nie tylko dla kobiet, jak zdrowy sen, świeże powietrze, aktywność ruchowa na świeżym powietrzu. Są 2 rzeczy, no i oczywiście zdrowe odżywianie i odpowiednia ilość wody. I wszystko to jest I to są- absolutnie filary longevity, zobacz. Absolutnie tak. I woda, jeszcze raz woda. To, z czym dzisiaj też mamy, może to nie choroba cywilizacyjna, ale jakiś znak czasu, że ludzie dzisiaj nie mają jak pić wody. A prosty argument, ja bardzo o to proszę pacjentów, ponieważ na przykład męty, z którymi pacjenci przychodzą, to jest odwodniony kolagen. Albo ja jadę samochodem służbowo, albo mam konferencję, albo mam spotkanie. Pani profesor, ja nie mam czasu, przecież ja bym musiała tylko chodzić i sikać na okrągło. No właśnie, coś jest ważniejszego niż nasze zdrowie. Niż nasze zdrowie. Choroba zawodowa lekarzy, wiesz jaka jest? Operatorów, chirurgów, niewydolność nerek, bo nie piją wody. Robiono badania, że u chirurga, który operuje ileś godzin, stan nerek jest jak u osoby, która się kwalifikuje do dializ. No bo nie pijemy. Czyli nie tylko nasze kręgosłupy i oczy, Oczywiście, ale że również tak. nasze No bo nerki. wiesz, jeżeli naprawiają. operacja trwa 2-3 godziny, wiesz, no to jesteśmy nie pijemy, no bo w trakcie zabiegu nie mogę odejść. I ja sama po sobie widzę, że to naprawdę niestety Nie jest to zdrowy zawód. to nie jest tak. Zawód Ja lekarza. na szczęście mam u siebie na bloku operacyjnym w szpitalu taką panią instrumentariuszkę, która zawsze do mnie zagląda i tak, ile wody wypiła? I mnie pilnuje. Ja stawiam sobie butelkę wody i to jest lekarstwo. Absolutnie. Stoi butelka 1,5 litra i ona przychodzi. To jest coś, słuchajcie, to jest coś pięknego. Jak jest ktoś w naszym zapleczu, kto nas kontroluje, bo jednak człowiek ma taką tendencję, żeby gdzieś tam sobie łagodzić te różne obowiązki i gdzieś tak iść na bok na taką łatwiznę, bo dobrze, ale za chwilę. Ona przychodzi i tak, ile wypiła? I sprawdza, jaki jest poziom. Do końca dnia ma być butelka wypita. Taka asystentka czy pielęgniarka to skarb. Niesamowite. To jest skarb. Ja się jej boję, dlatego piję. Mówię, to już pani Moniko, wypite. Boże, piję, już piję, dobra, już piję. Ale wiesz, że to też widać. Na przykład ja akurat obserwuję, że w klinice u mnie lekarze wchodząc do gabinetu, przychodzą ze sobą z butelką i fajnie, że to się zaczyna dziać, że chociaż tą jedną rzecz pilnują, że zaczynają dbać o poziom nawodnienia. Tak. To już tak dużo miałyśmy okazję omówić tematów. A powiedz mi, co ty myślisz o laserowych korekcjach wzroku? Ojej, nie wiem. Nie robię laserowej chirurgii. Nie specjalnie też jakoś w tą chirurgię wchodzę, bo jakby to nie jest mój target. Ja myślę sobie tak, że chirurgia refrakcyjna jest dla osób, które muszą ją zrobić, powinny ją robić. Natomiast w tej chwili ona jest bardzo rozpowszechniona i jest stosowana jako bardzo taki zabieg, no jakby dość popularny. Ja nie chcę jakby krytykować pomysłów, żeby rzeczywiście ta chirurgia refrakcyjna weszła do takiego szerszego użycia i żeby każdy, kto ma jakąś tam wadę wzroku, sobie ten zabieg wykonał. I zresztą ona jest też coraz bezpieczniejsza, to trzeba powiedzieć. Ja z kolei mam trochę swoje zboczenie jako retinolog. Retinolog, czyli osoba, która specjalizuje się w chorobach siatkówki, ponieważ ja widzę odległe skutki tych operacji i one bywają różne. Więc mam takie zdanie bardzo wyważone i bym powiedziała, nie jestem fanką ani takiego robienia każdemu chirurgii refrakcyjnej. Są osoby, które istotnie ją potrzebują, bo nie mogą nosić okularów, bo nie tolerują soczewek kontaktowych, bo mają taki, a nie inny charakter pracy z różnych względów. Bardzo duże wady. Na przykład niedowidzenia, astygmatyzmy. To jest zbawienna metoda dla takich osób. Ale nie wiem, czy bym była fanką tak
no nie wiem, no mój syn ma -1,5. To jest niby fajna wada do zrobienia chirurgii refrakcyjnej, ale ja bym mu nie zrobiła na przykład. Ja go nie zachęcam do tego, żeby sobie to A gdyby zrobił. miał -6? Jeżeli by nosił soczewki kontaktowe i nie byłoby to dla niego problemem, to bym się jeszcze chyba chwilę zastanowiła, ale już prędzej bym się skłaniała do takiej wersji zdarzeń, bo to już jest duża wada rzeczywiście, Mhm. która bez soczewek kontaktowych, no to jesteś krecik, totalnie Mhm. nic. No, więc noszenie okularów oczywiście przy jeszcze -6 pół biedy, ale jak już masz -10, -15, to te okulary są tutaj bardzo grube i one trochę robią się jak pryzmat i pacjent widzi tak, jakby miał klapki na oczach, ponieważ zniekształcenie obrazu po obwodach jest bardzo duże. Natomiast no, trzeba by takiego pacjenta, myślę, że to się dzieje, to nie jest nic nowego. Ten pacjent musi być dobrze zakwalifikowany. Myślę, że ośrodki, które tą chirurgię refrakcyjną robią, mają tego świadomość. Pacjent powinien mieć zbadane dno oka, powinien mieć zbadany obwód siatkówki, ponieważ wszelkie zmiany degeneracyjne obwodu siatkówki, przedarcia, degeneracje różnego typu są względnym przeciwwskazaniem do chirurgii refrakcyjnej. Mhm. Czyli bardzo ważne jest, kogo kwalifikuje się do takiego... Kogo się kwalifikuje, jak się kwalifikuje, do jakiego zabiegu. Więc myślę, że jak wszędzie, do każdego zabiegu podstawa jest dobra kwalifikacja. Ja widzę w gabinecie pacjentów i zachwyconych, którzy dzięki tej chirurgii żyją, i pacjentów no, z powikłaniami, którzy ten zabieg tak no, nie wychwalają, więc to... Już tak na koniec chciałabym zapytać ciebie, bo parę razy miałyśmy okazję rozmawiać. Jesteś lekarzem operującym i też od wielu lat stykasz się z sytuacjami krytycznymi, gdzie ktoś jest w sytuacji najprawdopodobniej utracenia wzroku lub Tak. nawet oka. I tak pięknie opowiadałaś o cudach. Mhm. Opowiedz jakieś kilka historii, albo jedną historię, która nie wiem, w ostatnim czasie, gdzie wydarzył się cud, prawdziwy cud, gdzie ty jako lekarz wykonywałaś swoją pracę, ale tu w duchu modliłaś się i doszło do cudu. Opowiedz o takich historiach. Wiele jest takich historii, wiele jest takich sytuacji, gdzie ja naprawdę odchodzę od zabiegu i myślę sobie, że przeżyłam coś i doznałam czegoś, co nie jest tylko medycyną, nie jest tylko operacją i nie jest tylko takim chlebem powszednim i pracą powszednią, codzienną. I to jest nieprawdopodobne doznanie, takie bardzo głębokie, gdzie człowiek dotyka tej obecności, tak zwanej siły wyższej, która sprawia, że coś, co wydaje się niemożliwe, staje się możliwe. I wielokrotnie przekonywałam się o tym. To mnie niekiedy, może nie tyle, może przeraża, to jest złe słowo, ale niekiedy mnie nas to przerasta, że to jest tu i teraz, że to jest takie namacalne, że to się dzieje i ja czuję, że to się dzieje, że jest ktoś, jest coś, kto tą operację prowadzi, bo to nie ja. Nie ja, bo są takie momenty i takie oczy i takie trudne operacje, gdzie ja naprawdę w którymś momencie mówię, Boże, ja już nie wiem, co ja mam dalej tutaj zrobić. Ja już nie mam na to siły, ja nie dam rady, to już jest, nic z tego nie będzie. I nagle znajduje się rozwiązanie, które jest cudem, bo ja operując widzę, że są sytuacje, których by się już wydawało, nie wyciągnę tego, nie mam szansy. A jednak to się dzieje. Wiele takich sytuacji w życiu było. O kilku mogę chętnie opowiedzieć, natomiast jednej sytuacji nie zapomnę nigdy. Młody człowiek, którego operowałam w klinice, miał od dziecka przewlekłe zapalenia błony naczyniowej. On taki się urodził. Właśnie autoimmunologia. Chorował na stawy, na choroby takie autoimmunologiczne. I te zapalenie błony naczyniowej tliło się od wielu, wielu lat. Jedno oko już stracił,
a w drugim oku miał takie rozległe, płaskie odwarstwienie siatkówki. On przyjechał gdzieś z daleka i jakby w różnych miejscach go tam konsultowano. Mówiono, że to w zasadzie nie ma sensu operować, ale on bardzo chciał być operowany, żeby chociaż spróbować. I w trakcie tej operacji, ponieważ siatkówka, która jest w stanie zapalnym przez wiele lat, naczynia są tak krwawiące i tak nieprzewidywalne w swoim zachowaniu, że nawet jeżeli w trakcie zabiegu wykonujesz rozległą endodiatermię, czyli przypalasz te naczynia, to w momencie, kiedy je potem, tą siatkówkę musisz gdzieś przyciąć, to one krwawią nieprawdopodobnie. I pacjent młody, uwaga, żona niewidząca, dwoje małych dzieci. I on w trakcie zabiegu wystąpił krwotok. Udało się to opanować, udało się to uratować absolutnym cudem. Doszło do przemieszczenia siatkówki, do różnych powikłań śródoperacyjnych. Naprawdę cudem Bożym. I po zakończonej... pacjent jeszcze był w znieczuleniu miejscowym. Nie był w narkozie. On słyszał, że jest problem. I on do mnie mówi w trakcie operacji tak. Właśnie mi powiedział, że ma żonę niewidzącą. W trakcie zabiegu, że ma dwoje małych dzieci i kredyt na mieszkanie. I naprawdę. Zaczynasz się modlić, bo po prostu nie masz już innej siły i innej rady. I udało się. Pacjent widzi. Dawno go nie widziałam, ale on jest gdzieś tam z Olsztyna, więc mam nadzieję, że tam gdzieś go ktoś kontroluje. Przez wiele lat przyjeżdżał i dla mnie największym szokiem to było to, jak on do mnie przyszedł z tą żoną i z tymi dziećmi na wizytę. To było nieprawdopodobne. To są takie sytuacje i radość tych dzieci i ich uśmiech to było coś, co w najgorszych momentach, kiedy już masz wszystkiego dość, tak jak ja to widzę przed oczami, to nadaje to sens dalszej pracy, choćbyś miała za darmo pracować. To już nie ma znaczenia w tym momencie. No widzisz, chciałam jeszcze wiele pytań tobie zadać dotyczących właśnie takich historii, ale ta historia mnie już tak rozczuliła. Mnóstwo jest takich historii i to są sytuacje naprawdę, gdzie ja zawsze mówię, jak przychodzę do domu, że dla mnie praca każdego dnia to jest jak rekolekcje, bo widząc ludzkie nieszczęścia, widząc ludzkie sytuacje, dramaty i to, że tak naprawdę my, jak mamy zdrowie, to mamy milion problemów. Tak. Ale jak nie mamy zdrowia, to już mamy tylko jeden problem. I jak widzę te ludzkie nieszczęścia i to, że tak naprawdę jesteśmy w XXI wieku, mamy longevity, mamy kosmos, wycieczki na Marsa. Wydaje nam się, że jesteśmy absolutnie wszechmocni. I widzę ludzką bezradność i to, że czasami nie jesteśmy w stanie już nic zrobić, to dopiero rozumiem, na czym polega pokora. Nic tak mnie w życiu nie nauczyło pokory jak chirurgia. Jak praca z pacjentem. Jak praca z pacjentem, tak. I wiele razy naprawdę siadam do stołu i gdzieś po cichu się modlę, żeby to się udało. Żeby to się udało, żeby ten pacjent widział, żeby to się udało zrobić. I naprawdę ja wierzę absolutnie w opatrzność, wierzę w pomoc, wierzę w istnienie tych sił nadprzyrodzonych, które z nami są, które są obok nas i które absolutnie mają wpływ na nasze życie, na nasze postępowanie, na nasze Siła myślenie. wiary mamy chociażby w kontekście dziecka i tego, jak jest w stanie dużo wywalczyć. Tak. I potrafi mówić wbrew temu, co medycyna nam podsuwa i ona ma rację na koniec dnia, bo ona tak bardzo wierzyła. Tak. To jest nieprawdopodobne. Jeżeli pacjent, ja zawsze się tak śmieję, ponieważ ja staram się też, żeby nie mieć, żeby mieć dystans i żeby mieć dystans emocjonalny do pewnych rzeczy, to bardzo poważne i bardzo trudne sytuacje ja przekładam w dowcip, w żart, żeby to było takie łatwiejsze do zniesienia. Ja zawsze mówię, że jeżeli pacjent chce być zdrowy, to nawet medycyna nie pomoże. Prawda.
Więc Znajdzie jakby sposób. na Znajdzie to. sposób. Jak chce być zdrowy, to nie przeszkodzi mu ta Mhm. medycyna. Więc jakby, jeżeli on chce, to on sobie poradzi. Pacjent musi chcieć. Pacjent musi chcieć walczyć. I myślę, że największą misją lekarza jest wzbudzić w pacjencie tą chęć walki. To jest nasze zadanie, bo różne metody można na niego, nie wiem, krzyczeć, prosić, tłumaczyć. Ja nieraz straszę pacjentów. Przychodzi małżeństwo i mąż zaniedbany, żona się skarży, on nie chce się leczyć, nie chce przyjść. To się zawsze śmieje, tak się na nią patrzy. A czy pani ma kija w domu? Mówię, to proszę używać. Więc czasami to trzeba żartem do tych pacjentów, żeby oni nie bali się, ale żeby chcieli tą walkę podjąć. Przychodzą panie, starsze pacjentki, które mają depresję starczą. Wiesz przecież, że to jest zmora seniorów. Jest. To jest zmora seniorów. My się Jest. o tym nie mówimy. My o tym zapominamy. To jest taki temat wstydliwy. No stary, to jęczy, to normalne, bo stary. Nie, on jęczy, bo on ma depresję, bo on ma wszystkiego dosyć, bo on jest wypalony, bo jego już życie wkurza. I te osoby przychodzą, mówią, pani doktor, nie, ja już się nie chcę leczyć, a po co mi? Ja już mam tyle lat, ja za chwilę i tak umrę, da mi pani spokój. I czasami wręcz ci ludzie agresywnie nawet reagują. Najpierw na mnie krzyczą. Więc ja to tak słucham cierpliwie i mówię tak, widzi pani, czy pani ma dzieci? No mam. Ale czy pani zdaje sobie sprawę, że jak pani będzie ślepa, to one będą musiały się panią zajmować? Jeżeli pani naprawdę swoje dzieci kocha, to proszę zacząć od siebie. I wtedy te osoby zazwyczaj płaczą. Bo dopiero wtedy się otwierają i dopiero wtedy ten ich upór pierwszy, nie, bo ja jestem stara, bo dajcie mi spokój, tak naprawdę dopiero wtedy ta pierwsza maska i ta zasłona spada i tak naprawdę problem wcale nie na tym polega, tylko problem polega na tym, że te osoby chcą się nadal czuć potrzebne, chcą się czuć ważne i nie chcą te swoje dzieci obciążać. Umiejętność dotarcia do tego człowieka, bo każdy człowiek jest inny, tak jak powtarzam. Każdy człowiek jest inny i każdy ten pacjent ma inną potrzebę, a zwłaszcza pacjent w starszym wieku. Ja pracuję głównie z seniorami, więc gdzieś tam mam przegląd tych pacjentów, bardzo duży i wieloletnich pacjentów. Niekiedy to już my się z pacjentami tak dobrze znamy, że już pytamy, co u ciebie, a co u ciebie, a jak tam twój syn, a jak twoja wnuczka, a co jak, a wiesz, a ta moja stara ciągle mi dokucza, no to i się śmiejemy, no jakby Ale potrzebują, tak powinno być, żeby nie było tej bariery pomiędzy białym kitlem a pacjentem. Tak, żeby ten pacjent miał otwartość i odwagę powiedzieć wszystko o każdych swoich dolegliwościach, wątpliwościach. Tak. Musimy być poniekąd przyjaciółmi tych naszych pacjentów. W takim sensie... To jest chyba dobre określenie. Czyli to jest taka empatia, nie? Żeby zobaczyć, porozmawiać, poczuć i popatrzeć na tego człowieka kompleksowo. Nie zawsze jest na to czas. Nie zawsze też jest na to siła, bo my jesteśmy tylko ludźmi i ja też mam swoje problemy i nie zawsze mam cierpliwość do tych osób, nie zawsze mam siłę na tą rozmowę i nie zawsze to tak wygląda, jak wyglądać powinno, ale jakiś ideał, jakiś cel, jakieś wytyczne, wskazówki muszą być gdzieś w naszych głowach, żeby się tego trzymać. Ty, Tomasz, każda rozmowa z tobą i każda chwila spędzona od razu czuć tą misję w tobie. To jest bardzo piękne i wiem, jak niezwykle trudny jest to zawód i jak często zderzasz się z sytuacjami bardzo bolesnymi i dla pacjentów, i dla ich rodzin. I to, że ta misja tobie cały czas przyświeca, że ty tak dużo pracujesz, a zachowujesz tą empatyczność i to ciepło w sobie, jest to piękne. Bardzo tobie dziękuję za tą rozmowę. Czy jest jeszcze coś, co ty byś chciała powiedzieć naszym widzom, jakiś apel, cokolwiek, na co mają zwracać uwagę, albo bezwarunkowo absolutnie stosować się? Przede wszystkim nie bać się przyjść do okulisty. Nie bać się. To są badania, które nie bolą. Nie myślmy w taki sposób, że lepiej nie wiedzieć, bo jest wiele różnych chorób. Są choroby, które są wyleczalne, zaleczalne, ale akurat w okulistyce niestety
większość tych chorób ma charakter przewlekły, degeneracyjny i nieodwracalny. I moja wielka prośba do pacjentów, żeby odważyli się, bo to nie boli, żeby przyszli wcześniej niż później, żeby znaleźli na to czas. To jest najważniejsze, bo ja nie będę im truła, że mają nie palić, nie pić, zdrowo się odżywiać, no, bo to już, oni to już usłyszeli. Ale Ja przyjdź tylko do ich specjalisty. proszę, żeby oni przyszli. Proszę, żeby przyszli, bo jak widzę potem sytuację nieodwracalnej ślepoty, nieodwracalnych problemów, w których to mi się nieraz chce płakać z bezradności, z bezsilności, że to było takie proste. To było takie proste. Można było to zatrzymać na wcześniejszym O Boże, etapie. oczywiście, Można było... że tak. Naprawdę, więc proszę nie bać się, proszę przyjść, proszę zrobić badanie okulistyczne z rozszerzeniem źrenic, wykonać badanie tomografii plamki, tarczy nerwu wzrokowego i znaleźć chwilkę, to jest 15 minut, raz do roku, po 40 roku życia, po 50, 60, 2 razy do roku. Przynajmniej tyle zróbmy dla siebie. Dziękuję bardzo. Nie traktujmy nasze oczu gorzej niż nasze samochody, czy klimatyzację w domu, czy jakiekolwiek Dokładnie inne tak. sprzęty. Bo to jest taki dar, który jest i jak jest, to my nie doceniamy tego. Ja mam tylko taką prośbę do pacjentów, spróbujcie Państwo, zaklejcie sobie jedno oko na godzinę, na 10 minut. Zobaczcie, Zróbcie jak sobie jest Państwo w taki życiu. test, tylko zaklejcie jedno oko i zobaczcie, jak będziecie funkcjonować, ile to dla Was znaczy, a potem zróbcie test i zaklejcie jedno i drugie oko. I zobaczcie, co to znaczy nie widzieć. Kiedyś, nie wiem czy jeszcze jest, kiedyś była taka niewidzialna wystawa, nie wiem czy na tym byłaś, Nie byłam, ale bardzo chciałam być. gdzie w ciemności totalnej się poruszamy. To trzeba zobaczyć, doznać, żeby uświadomić sobie, jaką ogromną wartością jest nasz wzrok. To jest bardzo ważne. Kochana, piękna puenta. Bardzo Tobie dziękuję za tę Ja również rozmowę. bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam tutaj u Ciebie być. Zapraszasz wspaniałe osoby, bardzo ciekawe wywiady i ja też u Ciebie tą misję czuję, dotarcia do ludzi, pokazania im czegoś i może obudzenia ich czujności, zachęcenia, nie straszenia, bo my nie chcemy nikogo straszyć, ale zachęcenia do tego, żeby o siebie zadbał. Ukochać siebie. Ukochać siebie, tak jest. Kochajmy się i siebie też. Dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję. Jeśli chodzisz do lekarza, cierpisz, masz ból, nie możesz mieć dzieci, a ktoś ci mówi taka twoja uroda, to w pewnym momencie zaczynasz wariować. Mówi sobie tak, a może coś ze mną jest nie tak. Może ja te dolegliwości, może mówi spokojnie, może to nie jest na 10, tylko na 1. Może ja mam coś z głową. Ta choroba odbiera bardzo dużo, nie będąc nowotworem, jest jeszcze gorsza. Po operacji, w której usunęliśmy jej chorobę i one się czuły świetnie, one naciągały nas, żeby dawać. I to jest jak u narkomana. Musieliśmy, to cały proces był odstawiany tych leków.